Ja rozumiem, z czego te kontrowersje wynikają i myślę, że to jest taka kwestia, która jest bardzo polemiczna i właśnie jakby otwiera dyskusję rozległą, ale jak dla mnie to jest całkiem mocny pretekst do krytyki nauki, w takim sensie, że mnie to dziwiło, dlaczego jest tak, że mówi się, że nauka się opiera na doświadczeniu, a nauka się nie opiera jakby na każdym doświadczeniu, tylko jakby reglamentuje tą sferę dość mocno. To znaczy często wyklucza to doświadczenie wewnętrzne. A dlaczego tak miałoby być? No właśnie jakby z perspektywy religijnej jest tak, że ty możesz się opierać na tym doświadczeniu wewnętrznym, bo tam się dzieją takie rzeczy, które nie mają miejsca gdzie indziej i możesz doświadczać czegoś jako prawdziwego. Nie wiem, jaki masz stosunek na przykład do doświadczeń właśnie jakichś takich religijnych, paranormalnych, powiedzmy. Może one są realne, może nie, ale ja mam wrażenie, że nauki ścisłe, nauki empiryczne, one wykluczają to z góry i jakby robią to arbitralnie. Nie wiem, czy arbitralnie. Wydaje mi się, że faktycznie istnieje coś takiego jak, można by użyć takiego pojęcia Thomasa Kuhna, że istnieje jakby rodzaj paradygmatu naukowego w danej epoce, ogólnego zbioru przekonań, takich bazowych, które w zasadzie nie są udowadniane, one są przyjmowane, takich dużych przekonań na temat rzeczywistości. I typowy naukowiec, który sobie powiedzmy działa na uniwersytecie, on mniej więcej wie jakby co uchodzi za prestiżowe do badania, co uchodzi za powiedzmy mało prestiżowe, ale wartościowe, a czego generalnie warto nie badać, bo panuje ogólne przekonanie, że jakby to nie jest wartościowy typ badania, czy te rzeczy nie istnieją. Powiedzmy, że gdyby, nie wiem, tak sobie wyobrażam, że gdyby typowy fizyk na przykład stwierdził, że no w sumie nie wiadomo jak to jest z tymi jakby zjawiskami paranormalnymi, może one istnieją, może nie, kupmy do laboratorium taką tablicę duchową, nie? One się tam Ouija board nazywają i zobaczmy, co się tam z tym dzieje, jakiś eksperyment z tym zróbmy. Jakby go promotor wyśmiał, nie? Powiedziałby, panie, tutaj nie ma nic do sprawdzania, nie? Dobra, cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki i prowadzę bloga Przemyślane Kadry. Jest dzisiaj ze mną Adam Jan, Cześć, cześć. filozof, nauczyciel, prezes zarządu Fundacji Humanity Plus Philosophy. No i Adam, ja o tobie słyszałem już często przy okazji jakichś moich zajęć w Gdyni, ale pierwszy raz mamy okazję, żeby pogadać na żywo. Znaczy na żywo w sensie wideokonferencji, więc to też i tak nie jest w 100% satysfakcjonujące. To Opowiem w ogóle, prawda. jak ja się dowiedziałem o tobie po raz pierwszy. Ja się przeniosłem z Wrocławia, bo tam skończyłem studia do Gdańska, do Trójmiasta w ogóle i pracowałem w biurze na pełny etat i nie miałem czasu, żeby się jakoś tam uczyć, zajmować filozofią, ale bardzo mi tego brakowało i szukałem jakichś możliwości. Pamiętam, że sobie przeglądałem w internecie, co się tam dzieje i znalazłem koło filozofii na Uniwersytecie Gdańskim i tam poszedłem. W ogóle trochę się cykałem, żeby tam iść, szczerze mówiąc, bo mi się wydawało, że tam będą młodsi ludzie i że nie wiem, jak tam zostanę przyjęty, jak to w ogóle będzie wyglądać, a okazało się, że było spoko i jakby bardzo to doceniam, że tam mogłem trafić. Poznałem tam sporo ludzi, ale ty w ogóle miałeś coś wspólnego z zakładaniem tego koła też, prawda? Tak, tak. Ja jestem jednym z założycieli. To się zaczynaliśmy pod inną nazwą, taką trochę pompatyczną. To się nazywało chyba Trójmiejska Szkoła Filozoficzna, czy coś takiego, ale to był trochę żart do tych różnych szkół filozoficznych. Teraz to jest po prostu koło filozofów Uniwersytetu Gdańskiego. Polecam, nadal działa. Myślę, że dosyć prężna organizacja. Jestem jednym z założycieli, tam parę osób to zakładaliśmy parę lat temu. Jestem już na tym etapie, że sam się tam czuję trochę staro, więc myślę, że doświadczenie jest typowe dla wielu uczestników, chociaż naprawdę filozofię studiują ludzie w różnym wieku i na koło przychodzą ludzie w różnym wieku, od 20 do 50, tak mi się wydaje, lat, więc jeśli ktoś się łapie w te widełki, to spokojnie, a jak nie, to też można spróbować, czemu nie, Ty zwłaszcza się z tam pojawiasz wystąpieniem. czasami jeszcze? Dość rzadko. Prowadziłem w tym roku jedno spotkanie o sztucznej inteligencji. No tak, ja też polecam to koło zdecydowanie i właśnie myślałem, że chciałem o tym wspomnieć, że jakby nie wszyscy wiedzą, że te koła na uczelniach wyższych, one są otwarte chyba zawsze, albo przynajmniej zazwyczaj. I ja nawet nie wiedziałem przez długi czas, że tak to działa, a to działa w taki sposób, że jeżeli ktoś ma ochotę, to może tam iść po prostu, Mhm. zapukać i jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uczestniczyć w tym. A właśnie ciebie wypytuję o takie sprawy, bo do mnie się zgłaszają od czasu do czasu ludzie, nawet teraz też w związku z tym kanałem, którzy chcieliby uczestniczyć w jakichś filozoficznych dyskusjach i się tym interesują, mają taką potrzebę
I pytanie, co mogą robić? I ja wiem, że jest na przykład coś takiego jak Sokrates Cafe. Zresztą ty też się angażowałeś w to, prawda? Widziałem na Tak, twoich tak. Ja stronach. prowadziłem razem ze znajomymi klub Sokrates Cafe w Gdyni i chodziliśmy dosyć intensywnie na Sokrates Cafe w Gdańsku. Ja nigdy tam nie byłem. Jakie masz doświadczenia? Jak to wyglądało? Tam byli raczej spoza akademickiego świata ludzie, tacy, którzy po prostu gdzieś w necie informacje znaleźli, tak? Tak, ten wczesny Sokrates nawet tak dosyć programowo był taki, powiedzmy, alternatywny wobec akademii. To mi nawet już na późniejszym etapie lekko przeszkadzało. W samej idei tego nie ma, coś ona nie jest, nie wiem, jakaś niechętna do akademii. Chociaż jakby pomysł jest taki, że się dyskutuje bez pojęć i bez odwołań do myślicieli, takich bezpośrednich. Czyli, że także formalnie jakby to ma być zrozumiałe dla dowolnego odbiorcy, który nie posiada przygotowania filozoficznego. Mhm. W ogóle mam nadzieję, że dzisiaj coś podobnego uda nam się zrobić. Możemy się pilnować nawzajem, bo obydwaj się zajmujemy filozofią, a wiadomo, że czasami się pojawiają jakieś tam skróty myślowe. I ja jakby te rozmowy nagrywam z taką myślą, żeby w miarę możliwości wyjaśniać wszystko, nie? Jak się No pojawiają jakieś jasne, tam ja filozoficzne też staram się idee. tak prowadzić. No jeszcze jakby spotkaliśmy się, chociaż tak w dziwny sposób, przy projekcie, który prowadzę przy Fundacji Wademekum, w którym występowałeś Tak. w zeszłym roku. Projekt nazywa się Wszystko jest filozofią. W tym roku mamy już 7. edycję, więc od 7 lat to robimy. Zwykle około 15 spotkań w roku, no, od 15 do 20 tak mniej więcej. One są też otwarte i są bezpłatne, więc jak ktoś jest z Trójmiasta, to warto nas odwiedzić. W zasadzie przez cały rok są spotkania filozoficzne. Tak, tak. No ja bardzo miło wspominam to spotkanie, bo to też było fajne, że tam się jakaś taka społeczność trochę wytworzyła w tej księgarni Wademekum, prawda? Że to było tak, że jest część taka bardziej wykładowa tego wystąpienia, a później były pytania i pamiętam, że to się rozwinęło w taką dość żywą dyskusję. Potem nawet jak się skończyło nagrywanie, skończyło się spotkanie, to wciąż ktoś tam podchodził do mnie i o czymś tam rozmawialiśmy związanym z tym głównym tematem. Mhm. I to podpada właśnie pod tą twoją fundację Humanity Plus Philosophy, prawda? Nie, to podpada pod inną fundację, która się nazywa Wademekum. Jakby A, formalnie to jest lekko może skomplikowane. Jakby współpracuję z 2 fundacjami, czy w sumie jedną prowadzę i to jest ta, której nazwy padła, Humanity Plus Philosophy, angielsko brzmiąca nazwa, a ta brzmiąca trochę po łacinie, czyli Wademekum to jest fundacja, w której przez parę lat byłem pracownikiem, a teraz jestem jakby takim współpracownikiem. okej. A ta fundacja Humanity Plus Philosophy, mógłbyś o niej powiedzieć parę słów? Czym ona się w zasadzie zajmuje? Założyliśmy ją jako jakieś takie przedłużenie naszej działalności na Uniwersytecie Gdańskim. Tak, środowisko zgromadzone wokół tego koła filozoficznego, zwłaszcza ich założycieli. I pomysł był taki, że byłoby fajnie mieć jakąś taką bardziej formalną instytucję, która będzie wspierać nasze działania już po tym, jak nie jesteśmy studentami filozofii. No i że możemy robić jakby więcej rzeczy, także poza. Aktualnie chyba główne pole działania to jest prowadzenie strony internetowej i profili w mediach społecznościowych, zwłaszcza na YouTubie. Jakby tam jest taki kanał, który nazywa się tak jak ja, czyli Adam Young, tam łamane na fundacja K+P. No i tam wrzucamy jakieś rzeczy. Jest trochę Mhm. materiałów o Wittgensteinie, Schopenhauerze i Nietzschem. A to są te najpopularniejsze, plus różne filozoficzne też będzie więcej. Tak, tak, no widziałem, odsyłam tam wszystkich zainteresowanych. Widziałem też, że ostatnio miałeś jakieś wystąpienia na temat Huma, prawda? Tak, no właśnie, w sumie sporo tego robię. O Humie nagrywaliśmy razem z Filozofią tak bardzo, też taki chyba całkiem znany kanał filozoficzny na polskim YouTubie. Tak. No i nagraliśmy 2 rzeczy. Jedno w ramach tych spotkań z Wademekum, w sensie to było takie jakby pod tym projektem, a drugie po prostu jakby już dla nas z własnej woli o krytyce religii u Huma. Mhm. Okej. No dobra, to ruszajmy naprzód. Chciałem powiedzieć, jakby w jakim celu się spotkaliśmy dzisiaj dokładnie. Spotkaliśmy się, żeby pogadać o filmie Kontakt Roberta Zemeckisa, o którym ja napisałem tekst jakiś czas temu. I myślę, że ten tekst jest ciekawy, inicjuje jakieś dyskusje związane z nauką, jakby z kondycją, rolą naukowca w ogóle. Wiedziałem, że to koresponduje jakoś tam z twoimi zainteresowaniami, że to właśnie epistemologia, filozofia nauki poniekąd. I to był tekst, który dotyczył tego, jakby właśnie takiego założenia, że nauka jest przesiąknięta mitologią w dużym stopniu, albo taki ideał naukowca jako kogoś, kto jest bezzałożeniowy i po prostu jakoś tam, nie wiem, indukcyjnie gromadzi dane i je uogólnia, jest fałszywy. Zacznijmy od samego filmu może. Kojarzyłeś ten film wcześniej i jak ci się podobał?
Ja go widziałem drugi raz, w sensie widziałem go dawno temu. Mało zapamiętałem, poza jakby finałem, tą taką sceną, kiedy już główna bohaterka przenosi się do tego tam świata swoich snów i kosmitów. Tak. To jakoś mi super zostało w pamięci i pamiętam już jeszcze z pierwszego oglądania, że byłem tym lekko rozczarowany, może do tego przejdziemy potem. A drugi raz obejrzałem wczoraj. Wypożyczyłem go, obejrzałem wczoraj, więc jestem bardzo na świeżo. Tekst faktycznie jest wartościowy, w sensie ten twój na twojej stronie, warto go przeczytać, też go przeczytałem, a myślę, że fajna, no jest tam parę fajnych wątków, które możemy poruszyć dzisiaj. Ja chciałbym, tak jak zwykle, w kilku słowach powiedzieć, o czym ten film opowiada i też w ogóle myślałem sobie o tym, jak najlepiej byłoby oglądać te moje rozmowy. Myślę, że najlepiej, znaczy każdy może to robić wedle uznania, ale myślę, że najlepiej byłoby zobaczyć najpierw film, a potem posłuchać rozmowy jako takiego, nie wiem, takiej pogadanki po filmie, która jakoś rozszerza kontekst, bo tutaj się pojawiają spoilery. Czasami staram się tego unikać, ale dzisiaj też myślę, że to jest na tyle istotne w ramach tej fabuły, że te spoilery będą, bo musimy się odnosić choćby do tego, co się wydarzyło na koniec. W każdym Tak mi razie, się krótko wydaje, że mówiąc, rozmowa bez spoilerów byłaby w tym wypadku trudna. Chociaż wiadomo, jakby to będzie bardziej rozmowa filozoficzna, tak sobie wyobrażam, więc tak. jakby film jest punktem wyjścia. Tak, tak. No, ale wiesz co, w ogóle chciałem wspomnieć ci o tym, bo też o tym sobie myślałem, jak miałem taki okres ostatnio w życiu, że byłem zajęty, że nie miałem za dużo czasu na jakieś tam rozwijanie się, na czytanie o filozofii, to zacząłem oglądać więcej filmów, które sobie starannie dobierałem i też jest taki krytyk amerykański, Roger Ebert, i kupiłem kilka książek tego Rogera Eberta. Są książki, które się nazywają chyba Great Movies, 3 tomy. Jest też taka książka z recenzjami wszystkich filmów, które on oglądał przez lata i najwyżej oceniał. I właśnie przyjąłem taką strategię, że nawet jak miałem kiepskie dni, takie, że nie miałem za dużo czasu, to wieczorami oglądałem filmy, które wybierałem sobie z tej książki, a potem o nich czytałem jeszcze. I mam wrażenie, że to było naprawdę bardzo rozwijające. Ja w ogóle doceniam tą edukację filmową. Myślę, że oglądanie dobrych filmów może być niezwykle kształcące, ale też myślę, że fajna jest idea robienia czegoś po. To znaczy angażowania się potem w jakiś klub dyskusyjny, czytania o tym, jak się ma takiego partnera jak ten Roger Ebert dla mnie na przykład, który jest przenikliwy, widzi w filmie coś więcej niż ty, no to jest naprawdę takie spójne doświadczenie. Oglądasz to, a potem ktoś to jeszcze pogłębia. A w ogóle jeszcze też w ramach może dygresji, skoro zacząłem o tym mówić, jaki jest twój stosunek do filmów i jakby jak się ustosunkowujesz do tego powiązania filmy a filozofia? Widzisz tutaj jakiś potencjał? No jasne, to też jest w ogóle fajny wątek. Jeszcze jak sam byłem w liceum, to jakby nasza nauczycielka organizowała co 2 tygodnie była rotacja wydarzenia i co 2 tygodnie było koło filozoficzne, a co 2 tygodnie był dyskusyjny klub filmowy, gdzie oglądaliśmy tak zwane, nie wiem, wysokie kino, tak chyba można nazwać, takie artystyczne powiedzmy, z potencjałem filozoficznym i potem o tym rozmawialiśmy, więc z mojej perspektywy to jest bardzo naturalny sposób jakby odbioru treści kulturowych i ich dyskutowania, więc mocno pozytywnie. Filozofia, która oparta jest o dyskusję filmów, względem niej czasami mam wątpliwości. W sensie ona jest duża część takiej bardziej mocniej uteoretyzowanej filozofii, która mocno korzysta z filmów, to jest coś w nurcie psychoanalizy, tak mi się wydaje. Jest dużo wpływów Jacques'a Lacana. Żyżek się tym zajmuje. To są rzeczy, które ja generalnie lubię, chociaż one mi się często wydają metodologicznie takie, powiedzmy, kontrowersyjne, nie? Że sam bym pewnie wahał się, czy te tezy faktycznie jakby wynikają tam, nie? W sensie, czy to jest jakby taka spójna opowieść o tych filmach, czy o filozofii w oparciu o te filmy. Tak, no wiesz co, ja nawet bym tego nie podciągał chyba pod samą filozofię. Wydaje mi się, że to jest popularyzowanie filozofii po prostu. Że to jest tak, że masz film jako ilustrację jakiegoś wątku, który chcesz omówić, ale to nie jest tak jak mówisz, że to jest jakieś ścisłe metodologicznie. Ja jakby sobie zdaję sprawę, że nawet te teksty, które pisałem, publikowałem na blogu, no one jakby nie są na jakimś wysokim poziomie ścisłości, na pewno nie akademickim. No to jest wciąż taka działalność popularyzatorska. Jeśli chodzi o tego Žižka, powiedzmy, no to też jest tak, nie wiem, czy się zgodzisz, że Žižek moim zdaniem reprezentuje taki nowoczesny typ filozofowania, w którym bardziej chodzi o jakąś przenikliwość, ale niekoniecznie o prawdę. To znaczy masz coś takiego, że to mają być śmiałe interpretacje. Im bardziej śmiała i taka w teorii przenikliwa jest interpretacja jakiegoś filmu czy tam obszaru rzeczywistości, tym lepiej. No i to jest interesujące, to sprawia, że on jest popularny, ale no nie wiem, no jakby według mnie to pytanie o to, czy coś jest prawdą, czy nie, ono w filozofii powinno się pojawić zawsze na koniec i zawsze jest fundamentalne. A u Žižka moim zdaniem też bywa z tym różnie.
Tak, u Žižka ciekawe jest to, że często jakby scena z filmu służy jako zobrazowanie pojęcia filozoficznego, co jest takie nietypowe, nie? Że jakby jest pewna argumentacja, powiedzmy, psychoanalityczna, a potem on mówi, no nie wiem, tam na przykład, nie wiem, realny u Lacana, no i realny u Lacana jest czymś tam, co tam pokazuje jakiś film albo jakaś powieść. Nie chcę za bardzo iść w ten wątek, ale generalnie to jest ciekawe, bo jakby film nie jest popularyzacją, czy tylko właśnie zobrazowaniem abstrakcyjnego pojęcia filozoficznego. Tak. Tylko, że jakby będąc tak trochę spoza jakby tego typu robienia filozofii, ja często na to patrzę i myślę, no to jest takie trochę jakby arbitralne, nie? Że mogło być tak, a mogło być coś dokładnie przeciwnego i być może też by pasowało, nie? I w sumie jakie są kryteria jakby prawdziwości tego typu zdań? No może faktycznie jakby prawdziwość nie jest tutaj aż tak istotna. Tak, tak, no to prawda, mam podobne wrażenie, że te rzeczy, które on wypowiada, są bardzo polemiczne po prostu. Też jakiś czas temu była ta debata Žižek kontra Peterson, nie wiem, czy widziałeś. I oni obydwaj, to jest ciekawe, że oni obydwaj są popularni w internecie, no i stąd idea tej debaty. I obydwaj często mają ciekawe rzeczy do powiedzenia według mnie, ale takie właśnie skrajnie polemiczne, no takie, które się domagają odpowiedzi w wielu przypadkach. Tak, to prawda. Okej, wracając do tego, o czym zacząłem mówić, czyli do tej fabuły filmu. Chciałbym w kilku zdaniach powiedzieć, co tam się dzieje, żebyśmy mogli się ustosunkowywać do tego, ale to jest o tyle łatwa sprawa, że w zasadzie krótko można to zrobić według mnie. No więc mamy postać głównej bohaterki, dr Ellie Arroway, którą gra Jodie Foster i ona jest badaczką, zajmuje się astronomią i poszukuje obcych form życia, obcych cywilizacji, zajmuje się badaniem kosmosu. I ona występuje jako ktoś w rodzaju modelowego naukowca, według mnie w tym filmie. I to jest ciekawe, że jej zainteresowanie jest takie nietypowe, ale Carl Sagan, który jest autorem książki, na podstawie której powstał ten film, moim zdaniem przedstawia ją jako kogoś w rodzaju ideału naukowca. W każdym razie ta doktor Ellie prowadzi te swoje badania. Ciekawe jest to, że ona jest napędzana właśnie taką pasją i nawet jakąś taką eschatologią, powiedzmy, bo widzimy w filmie, że to ojciec ją zainteresował tym wszystkim, zaszczepił w niej to zainteresowanie kosmosem, planetami, gwiazdami i tak dalej. Ojciec już nie żyje i ona jakby jakoś tam się odnosi do tego emocjonalnie wciąż, do śmierci tego ojca. No i ona próbuje poszukiwać tych obcych form życia, ale cały czas ktoś jej rzuca kłody pod nogi. I to jest ciekawe, że tutaj widzimy z kolei takie środowisko tych innych naukowców, którzy ją otaczają, jako takich trochę biurokratów, takich ludzi, którzy mają klapki na oczach i w zasadzie jakby ona się zderza z murem w tych swoich zainteresowaniach. W każdym razie Tak, któregoś jeszcze razu- jest, powiedzmy, ma doświadcza ostracyzmu ze strony środowiska, gdyż oni uważają, że ona się zajmuje czymś, co jest jakby niepoważne, nienaukowe i właśnie takie trochę zbyt magiczne, nie? Więc Tak, tak. mają wyższe standardy naukowości niż poszukiwanie jakby kontaktu z kosmitami. Tak. No, to chciałem, żebyśmy w ogóle potraktowali jako osobny wątek, bo to jest takie kunowskie w takim sensie, że ta Ellie, ona występuje jak taki outsider trochę. Outsider napędzany pasją, który się konfrontuje niby z innymi naukowcami, no i tak naprawdę jak po grudzie to wszystko idzie i ma sporo problemów w kontaktach z nimi. W każdym razie ona jest wytrwała i w końcu odbiera sygnał od jakiejś obcej cywilizacji i okazuje się, potem następują fragmenty, które wiążą się z dekodowaniem tego sygnału. Okazuje się, że tam jest zawarty plan budowy maszyny, która nie wiadomo co ma robić. Amerykanie konstruują tą maszynę. Pierwsza maszyna wybucha w wyniku ataku terrorystycznego. Są tam też takie wątki, że wiadomo, jakby spora część społeczeństwa protestuje przeciwko budowaniu tej maszyny, zakłada, że to jest jakieś bluźnierstwo, że nie powinno się tego robić. Pojawia się taki wątek kontrastu czy konfliktu pomiędzy nauką a religią. W każdym razie powstaje druga maszyna, doktor Eli wsiada do niej i właśnie następują te sceny, o których ty mówiłeś wcześniej. To znaczy ona się przenosi do jakiegoś innego świata i tam spotyka się z przedstawicielami obcej cywilizacji. To może na chwilę odsuńmy na bok, bo to pewnie jakoś szerzej omówimy później. No a na koniec ona wraca i nikt jej nie wierzy. Nie wiadomo, czy ona była tam, czy ona coś widziała, czy nie. I to też jest ciekawy wątek w związku z tym, że to jest takie, no nie wiem, moim zdaniem to świadczy o mądrości Carla Sagana, którego w ogóle bardzo doceniam, że on jakby waloryzuje pozytywnie subiektywne doświadczenia i zdaje sobie sprawę z tego, że czasami może być tak, że nie wszystko jest intersubiektywne. Czasami masz jakieś prawdy subiektywne, powiedzmy, i to nawet w takich kontekstach naukowych może występować. No i nie wiem, chyba najważniejsze rzeczy wspomniałem. Jak myślisz, coś pominąłem? Faktycznie film jest mocno
no wiadomo, jest mocno o roli nauki, jest mocno na takim zderzeniu dyskursu naukowego i religijnego, w sensie jakby gdzie jest prawda, kto ma dostęp do prawdy na temat rzeczywistości, czy warto wierzyć. Tam są takie dosyć bezpośrednie jakby... Jest parę takich pól, na których się jakby te wątki religijne zderzają. W sensie jest ten taki fanatyczny terrorysta, który jakby dokonuje tego zamachu i to jest takie fundamentalne oblicze religii, no ale jest też ten jakiś były ksiądz, kochanek głównej bohaterki, który jakby prezentuje taką bardziej, wydaje mi się, humanistyczne oblicze religii. Jest ten jakiś mentor, który swego czasu jakby cynicznie rozgrywa religię, żeby jako pierwszy dostać pozwolenie na jakby na udział w tej misji, więc ten wątek religijny jest bardzo istotny. Jeden z moich wykładowców, kiedy kiedyś rozmawialiśmy o tym filmie, powiedział, że to jest w ogóle film o doświadczeniu religijnym. Może, w sensie trochę tak, wydaje mi się, że też, ale nie tylko. W sensie, że nie można po prostu powiedzieć, że ci kosmici, których ona tam spotyka, czy do których dąży, to jest po prostu jakaś taka, nie wiem, jakiś wariant, czy zamiennik Boga. Wydaje mi się, że nie do końca. Chociaż być może poszukiwanie kosmitów odpowiada na podobną potrzebę taką emocjonalną, co poszukiwania religijne. Tak, no mówiłem ci, że w zasadzie to jest jakaś główna teza też tego mojego tekstu, że to jest tak, bo jakby mnie do napisania na temat tego filmu skłoniła przede wszystkim książka Kołakowskiego Obecność mitu i to jest coś, z czym ja się zgadzam pod wieloma względami, z tymi tezami Kołakowskiego, że to nie jest tak, że my porzuciliśmy mity, tylko mity są wszechobecne i one przenikają nawet naukę. I moim zdaniem nauka to też nie jest tak, o tym piszę w tym tekście, że możemy sobie tą naukę i religię jakoś tak jasno przeciwstawić, ponieważ wydaje mi się, że w nauce występują jakieś takie, na pewno występują elementy aksjologiczne, etyczne i tak dalej, ale mam wrażenie, że czasami występuje nawet coś w rodzaju poszukiwania zbawienia, poszukiwania sensu życia i tak dalej. Chciałem ci przeczytać, nie będę tego swojego artykułu cytować, ale to jest jeden fragment, który moim zdaniem jest istotny i on rzuca światło na całą tą interpretację. Napisałem tak. Podczas gdy Eli uosabia w nim, to znaczy w filmie, osobę wierzącą, która niestrudzenie poszukuje wyższego sensu, nasłuchując głosu z niebios, otaczające ją środowiska naukowców, dziennikarzy i polityków symbolizują niewiernych. Nieoczekiwanie wkraczając w jej życie i skutecznie korygując jego kurs, miliarder Haden przypomina anioła stróża, natomiast występujący w postaci jej ojca przedstawiciele obcych są odpowiednikiem Boga, który ją dostrzega i nad nią czuwa. Co sądzisz właśnie o takiej religijnej interpretacji całej tej historii? Znaczy ona się narzuca, tak bym powiedział. To się pod wieloma względami jakby to doświadczenie, tej główne doświadczenie, czy to najciekawsze, czyli tego spotkania z obcymi, nie? Ma strukturę doświadczenia religijnego, czy może być odczytane jako taka struktura doświadczenia religijnego, no chociaż wydaje mi się, że jakby nie do końca. To jest jakby odczytanie, nie? Czy to jest jakby możliwa interpretacja, jakby jest ich więcej. Jakby wydaje mi się, że można też powiedzieć, że taki szerszy wątek spotkania z innym, czy z obcym, taki nawet trochę kolonialny generalnie, chociaż nie wiadomo, która strona to będzie kolonizować, też jakby jest dopuszczalny. Czy jakby ci kosmici mogą być figurą Boga, ale też mogą być figurą jakiegoś takiego radykalnego innego, z którymi jakby chcemy się spotkać, może chcemy, żeby nas rozpoznał, czy powiedział nam, jakby, że dopiero z perspektywy tego innego jakby my sami będziemy jacyś tacy pełni, nie? Że dopiero jak się dowiemy, co kosmici o nas myślą, to będziemy wiedzieć, jacy tacy tak naprawdę jesteśmy. No, o tym nie myślałem, ale ja w ogóle chciałem powiedzieć, że uważam, że to jest całkiem dobry film. On podobał mi się wcześniej, teraz jak go obejrzałem po czasie, to też myślę, że on jest dobry i jakby to się wiąże z tym, o czym mówisz, że on nie jest tak jednoznaczny w narzucaniu nam jakiejś interpretacji. Można go odczytywać na różne sposoby. Okej, ale chciałem przejść do tego, o czym też zacząłem już mówić, czyli postać Eli i ten pierwszy wątek, który ci przesłałem w tym naszym takim skrótowym planie rozmowy, to znaczy kondycja badacza. To jest takie nieporozumienie według mnie, które często gdzieś tam w jakichś społecznych dyskursach występuje, że naukowiec to ma być ktoś beznamiętny, obiektywny, kto w ogóle nie ma żadnych przesądów, trzyma na wodzy wszystkie swoje emocje, nie ma żadnych wartości i tak dalej i po prostu przystępuje tam, wiesz, z lupą albo z mikroskopem do badania rzeczywistości. A ta Eli jest kimś zupełnie innym. Jak to twoim zdaniem wygląda? Jak to w końcu jest z tą kondycją badacza? Bliżej mu do takiego beznamiętnego obserwatora, czy bliżej do tej Eli, która jest napędzana właśnie pasją i to jeszcze taką bardzo osobistą? Jest całkiem fajne jakby opowiedzenie o tym,
dwoma pojęciami, które występują w filozofii nauki. To są pojęcia kontekstu odkrycia i kontekstu uzasadnienia. Tak w dużym skrócie mi się wydaje, że one mogą być tutaj analogią, więc kontekst odkrycia sugeruje to, jak faktycznie przebiega nauka, jaka jest jej realność, że jesteśmy tymi realnymi ludźmi, powiedzmy z krwi i kości, mamy poglądy, emocje, uprzedzenia, różne przypadkowe rzeczy często prowadzą do odkrycia naukowego, więc na samym poziomie jakby takiego odkrywania może się okazać, że coś, co się wydaje emocjonalne albo nieracjonalne, albo jakaś dziwna perspektywa badawcza, albo jakieś, nie wiem, zawirowania metodologiczne związane z finansowaniem badań okazują się niezwykle istotne, znaczy to one jakby rozstrzygają o tym, czy odkrycie zostanie dokonane, czy nie, więc nauka ma właśnie tą taką stronę emocjonalną, polityczną, osobistą, pełną uprzedzeń. Z drugiej strony jest kontekst uzasadniania, czyli to, kiedy już jakby formalnie zastanawiamy się nad tym, czy rozumowanie, które się pojawiło, było właściwe, czy niewłaściwe. I tutaj wydaje się, że te rzeczy powinny być w miarę zawieszone. W sensie pewnego rodzaju ideałem jest to, żeby nie być uprzedzonym, żeby zachowywać racjonalność, odwoływać się do racji rozumowych i do argumentacji. Ja się też zajmuję jakby emocjami, więc związki między emocjami a racjonalnością są bardziej skomplikowane niż się tak powiedzmy na początku wydają. Gdzieś jakby w naszej kulturze chyba nadal pracuje taka trochę oświeceniowa wizja, że właśnie dobry naukowiec jest takim czystym rozumem, który gdzieś w ogóle nie ma emocji. Współcześnie sądzę, że raczej dobry naukowiec po prostu ma emocje jakby w ryzach, nie? Czyli że budzi się rano, czuje na przykład, nie wiem, fajne emocje, które go trochę motywują do pracy, pojawia się jakiś problem, który chce rozwiązać, to może wywoływać, nie wiem, gniew albo coś takiego i emocje jakby potrafią motywować, i generalnie są pozytywne, chociaż też jeśli są zbyt intensywne, to mogą jakby przeszkadzać w karierze, nie? Jeśli zbyt mocno, nie wiem, z jakichś pozamerytorycznych powodów nie będziemy kogoś lubić, to może nam mocno przeszkodzić na przykład w prawdzie, czy w karierze akademickiej. Jeśli chodzi o samą Eli, no to jest ciekawe, bo ona jakby jest taka niezwykle intensywnie zaangażowana w te poszukiwania obcych cywilizacji i łatwo pójść w jakąś taką interpretację, która wydaje mi się nawet się tak trochę narzuca przez strukturę filmu, że ona poszukuje tak mocno tych interpretacji, bo potrzebuje jakiejś bliskości, nie? Że to jest poszukiwanie Boga, może tych takich rodziców, którzy gdzieś odeszli, Tak. że tak się jakby intensywnie w to zaangażowała, bo nie wiem, nie zdołała zbudować satysfakcjonujących więzi na ziemi. Tak, tak. Albo jakiegoś sensu życia właśnie przy całej niedookreśloności tego sformułowania czy pojęcia. Chciałem cię dopytać o ten kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia. Czyli ty masz na myśli coś takiego, i jakby teraz sobie przypomniałem, że Karl Popper rzeczywiście coś takiego twierdził też, że jakby to, czy ten naukowiec jest beznamiętny czy zaangażowany emocjonalnie, że to w pewnym sensie nie ma jakiegoś znaczenia decydującego, tak? Bo to podpada pod ten kontekst odkrycia właśnie. To znaczy on mógłby sobie być jaki chce, może być nawet Tak, tak. skrajnie rozentuzjazmowany, tylko potem przechodzimy do tego kontekstu uzasadnienia i to jest ten kluczowy etap, tak? I jakby tutaj tylko dochodzi do głosu to, żeby trzymać te swoje przesądy na wodzy. Taka byłaby idea, czyli że w ramach kontekstu odkrycia może być nawet tak, że naukowiec jest osobą, której generalnie nie lubimy, może ma jakieś powiedzmy nieprzyjemne poglądy polityczne i być może nawet badania, które prowadzi, były nimi motywowane, ale jeśli same badania powiedzmy są dobrze przeprowadzone, to one nadal mają wartość naukową, na tym się skupiamy. Osobę można potępić, bo jakby nauka ma wiele stron, w tym wypadku może się na przykład okazać, że nie wiem, etycznie będzie wnioskować o to, żeby tego typu osoba nie miała wysokiego dostępu do mediów, czy coś takiego, żeby jakby nie mogła głosić swoich bardzo nieprzyjemnych tez, nie wiem, bardzo medialnie, jakby tworząc, nie wiem, społeczną szkodę, ale w samym kontekście naukowym jest istotne to, czy rozumowanie było poprawne, czy jakby to są dobrze przeprowadzone eksperymenty, czy nie wiem, dobra argumentacja formalna i to jakby wystarczy. Czyli ten kontekst uzasadnienia jest istotny i tam jakby są stosowane te standardy racjonalności. Kiedy tak to przedstawiasz, to mam wrażenie, że ta Eli się wpisuje całkiem w ten model, bo jakby z nią tak jest, że ona jest napędzana tą pasją, to jest podkreślone mocno. No i ja też sądzę, że trudno, żeby w nauce było inaczej. Przecież z nauką jest tak, że ona jakby od początku jest przesiąknięta takim pragnieniem poznawania rzeczywistości, tej czytania księgi świata i tak dalej. I tutaj jest wiele różnych pragnień. Jest właśnie jakieś
są jakieś pragnienia epistemologiczne, ale też to jest przemieszane z jakimś sensem życia, z takim osobistym zaangażowaniem. Według mnie trudno byłoby sobie nawet wyobrażać, że może być inaczej. Ale z Eli jest tak, że ona jakby spełnia wymogi tego kontekstu uzasadnienia. To znaczy nawet w ostatnich scenach filmu ona już wraca z tej misji, spotkała się z tą obcą cywilizacją, przesłuchują ją w sądzie i pytają ją, czy to była prawda, czy nie, bo ona nie jest w stanie tego udowodnić początkowo. I ona mówi, że wie, że na pewno tego doświadczyła, że jakby może zaświadczyć o realności swoich odczuć, ale czy to jest możliwe, że to nie miało miejsca? Tak, jest możliwe, właśnie przez ten brak dowodów. I jakby ona tutaj pokazuje ten swój, wiesz, taki mental naukowca i wie, że te dowody są istotne i że ona jakby niewiele potrafi zrobić z tym swoim doświadczeniem subiektywnym, tylko właśnie w takim kontekście religijnym może jak jakiś apostoł występować, to znaczy dać świadectwo swojej wiary. Tak, i właśnie to takie jednoosobowe doświadczenie subiektywne, które jest z jednej strony bardzo, bardzo istotne, z drugiej strony ono jest właśnie w takim jakimś momentem granicznym, tak mi się wydaje, w którym się spotykają te dwa konteksty. No bo co tak naprawdę jakby uprawdziwia jej wypowiedzi? Jej własne doświadczenie, którego jakby nikt inny nie doświadczył, w sensie tylko jakby jej własne doświadczenie introspekcyjne i jakby introspekcja ma, czy takie właśnie jakby subiektywne doświadczenie, to co sami jakby doświadczamy, to ma taki niejasny status w nauce. Duży spór w XX wieku generalnie, co zrobić z tymi danymi introspekcyjnymi. No i taka bardziej pozytywistyczna wizja nauki względem takiego pozytywizmu, trochę nie jak się w szkole z nim spotkaliśmy, czyli takiego, nie wiem, tam pracy u podstaw epoki literackiej, tylko pozytywizmu, w sensie formułowania właśnie pewnej wizji nauki, gdzie nauka jakby ma pewne pozytywne twierdzenia o świecie, no to jakby tam dla tej introspekcji nie ma za dużo miejsca i ci tacy, powiedzmy, bardziej twardzi naukowcy, którzy ją przesłuchują, twierdzą, że po prostu subiektywne doświadczenie jednoosobowe, gdzie nie ma żadnych dowodów, nie ma nic, co można pokazać, nie ma, nie wiem, artefaktu od tych obcych, ono po prostu jest bezwartościowe. Nie? Znaczy ich zdaniem to nie ma żadnej wiedzy, żadna wiedza filozoficzna czy naukowa nie może być z tego wyciągnięta, gdyż to jest zbyt słaby dowód. No będą też inni filozofowie dwudziestowieczni, często ci związani na przykład z fenomenologią, którzy będą twierdzili, że wprost przeciwnie, właśnie to subiektywne doświadczenie to jest takie jakby fundament, na którym cała inna wiedza jest budowana. Różnie można to doświadczenie introspekcyjne jakby, tak mi się wydaje, wartościować. No to jest fajny wątek też generalnie w tym Tak. filmie jakby, co No, z nim zrobić. Ja rozumiem, z czego te kontrowersje wynikają. Myślę, że to jest taka kwestia, która jest bardzo polemiczna i właśnie jakby otwiera dyskusję rozległą, ale jak dla mnie to jest całkiem mocny pretekst do krytyki nauki. W takim sensie, że mnie to dziwiło, dlaczego jest tak, że mówi się, że nauka się opiera na doświadczeniu, a nauka się nie opiera jakby na każdym doświadczeniu, tylko jakby reglamentuje tą sferę dość mocno. To znaczy często wyklucza to doświadczenie wewnętrzne. A dlaczego tak miałoby być? No właśnie jakby z perspektywy religijnej jest tak, że ty możesz się opierać na tym doświadczeniu wewnętrznym, bo tam się dzieją takie rzeczy, które nie mają miejsca gdzie indziej i możesz doświadczać czegoś jako prawdziwego, powiedzmy. Aczkolwiek no, nauka też ma tutaj swoje argumenty, bo jest tak, że ja się zajmowałem hermeneutyką przede wszystkim w czasie studiów i przedstawiciele hermeneutyki na to zwracali często uwagę. Jest nawet takie sformułowanie Gadamera, nie pamiętam jak ono dokładnie brzmi, ale coś w tym stylu, że zwierciadło introspekcji daje krzywy obraz, zniekształcony obraz. To znaczy to wiadomo poniekąd, że ta introspekcja ona potrafi łudzić. No jakby jak my badamy mózg, coraz lepiej znamy mózg, to też wiemy, że te doświadczenia wewnętrzne niekoniecznie muszą być wiarygodne, że potrafią nas oszukiwać. No i w nauce jest tak, że naukowcy chcieliby, żeby to, o czym mówimy, było intersubiektywnie dostępne, bo to jest tak, że się wtedy nie osuwasz w jakiś solipsyzm, tylko jakby wiadomo, o czym jest mowa w miarę możliwości. No i to też jest przekonujące dla mnie, aczkolwiek ja się czuję cały czas w jakiejś rozterce, bo wydaje mi się, że z nauką jest tak, że ona to w ogóle jest. Wiesz, jaki dla mnie jest wciąż najbardziej przekonujący argument, chociaż on brzmi tak bardzo, bardzo ogólnie i populistycznie trochę krytyczny, związany z nauką. Fryderyk Nietzsche tak napisał, że jeżeli coś chowasz za krzakiem, a potem to tam znajdujesz, to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. I ja to zawsze odnosiłem do nauki w tym sensie, że nauka sobie, różne dyscypliny naukowe same sobie ustanawiają kryteria metodologiczne.
powiedzmy, i potem działają zgodnie z tymi kryteriami. I to jest tak, że nauka, nie wiem jaki masz stosunek na przykład do doświadczeń właśnie jakichś takich religijnych, paranormalnych powiedzmy, może one są realne, może nie, ale ja mam wrażenie, że nauki ścisłe, nauki empiryczne, one wykluczają to z góry i jakby robią to arbitralnie w dużym stopniu. Nie uważasz tak? Nie wiem, czy arbitralnie, w sensie moje zdanie jest tutaj takie, ja bym powiedział, dosyć złożone. Wydaje mi się, że faktycznie istnieje coś takiego jak, można by użyć takiego pojęcia Thomasa Kuhna, że istnieje jakby rodzaj paradygmatu naukowego w danej epoce, ogólnego zbioru przekonań, takich bazowych, które w zasadzie nie są udowadniane, one są przyjmowane, takich dużych przekonań na temat rzeczywistości, i te przekonania jakby będą następnie decydowały o tym, co w ogóle warto badać. I typowy naukowiec, który sobie powiedzmy działa na uniwersytecie, on mniej więcej wie jakby co uchodzi za prestiżowe do badania, co uchodzi za powiedzmy mało prestiżowe, ale wartościowe, a czego generalnie warto nie badać, bo panuje ogólne przekonanie, że jakby to nie jest wartościowy typ badania, czy te rzeczy nie istnieją. I powiedzmy, że gdyby, nie wiem, tak sobie wyobrażam, gdyby typowy fizyk na przykład stwierdził, że no w sumie nie wiadomo jak to jest z tymi jakby zjawiskami paranormalnymi, może one istnieją, może nie. Kupmy do laboratorium taką tablicę duchową, nie? One się tam Ouija board nazywają i zobaczmy, co się tam z tym dzieje. Jakiś eksperyment z tym zróbmy. Jakby go promotor wyśmiał, nie? Powiedziałby, panie, tutaj nie ma nic do sprawdzania, nie? Absolutnie nie, to skompromituje nasz uniwersytet, nie możemy tego w ogóle robić. Na takim poziomie jakby strachu przed śmiesznością to zostanie odrzucone, a mimo, że prawdopodobnie to się wydarzyło w wielu ośrodkach i można by tak dociskać, że no kto wie, być może nigdy na poważnie naukowcy nie sprawdzili, czy te tablice jakby do wywoływania duchów faktycznie wywołują, nie? Że taki eksperyment, który miałby odrzucać tę hipotezę, nigdy nie powstał, bo wszyscy stwierdzili, że to jest absurdalne. I to rozstrzygnięcie, że na przykład to, co, nie wiem, te duchy powiedzmy, nie? Takie duchy w stylu filmów horrorów, nie? Takie poltergeisty, nie? Że one nie istnieją, to jest jakby takie przedzałożenie, które w sumie nie jest dowodzone, tylko po prostu generalnie zakładamy, że one nie istnieją właśnie na mocy, powiedzmy, brzytwy Ockhama, która się też będzie tutaj powoływać, czyli takiej postulatu oszczędności w myśleniu, że generalnie lepsze są wizje rzeczywistości, gdzie jest mniej bytów, więc osoby, które postulują istnienie duchów, mają jakby za dużo bytów w swoim wyjaśnieniu rzeczywistości i to jakby ciężar dowodu jest po nich, więc się zajmiemy duchami dopiero wtedy, kiedy powiedzmy ktoś nam, nie wiem, przyniesie fragment ektoplazmy, nie? A tak długo jak nikt tego nie zrobił, to nie ma w ogóle sensu prowadzić takich badań. Myślę, że w nauce jest sporo takich rzeczy, w sensie, że całkiem sporo być może ciekawych badań nie jest prowadzonych z uwagi na pewne takie jakieś uprzedzenia, czy pewne takie rozstrzygnięcia epoki, które są w pewnym sensie arbitralne. I to jest jakby jedna część tej wypowiedzi. Druga jest taka, że wydaje mi się, że te paradygmaty są w pewnym sensie nieuchronne, jakby, że to musi tak być po prostu. Nie da się pomyśleć innego modelu społecznego funkcjonowania nauki. No i że one też mają pewne zalety, bo może faktycznie jakby te podstawowe przekonania, które mamy, są dość sensowne, właśnie są takie oszczędne ontologicznie. Jeśli chodzi o te paradygmaty, to ja zawsze sobie myślałem też o czymś takim, że weź na przykład coś takiego jak jakieś rzekome opętania. Nauka zawsze to będzie interpretować zgodnie ze swoimi paradygmatami, to znaczy zawsze to będzie podciągać pod jakieś zaburzenia psychiczne, powiedzmy. I to jest ciekawe, że ona jakby, nie wiem co o tym sądzisz, że ona wyjściowo nie może zrobić nic innego. I tutaj widać, że nauka opiera się na różnych filozoficznych założeniach, że ona się zrodziła z filozoficznych koncepcji, ma zestaw wartości, ma jakieś określone ramy światopoglądowe i o tym z kolei pisał Lakatosz na przykład, że to jest tak, że właśnie masz coś takiego, co stoi w sprzeczności z jakimiś przekonaniami naukowymi i to wcale, też jakby uderzając w ten ideał naukowca jako takiego obiektywnego wolnomyśliciela, to nie jest tak, że naukowiec zawsze zweryfikuje swoje poglądy jakby zgodnie z takim świeżym, nowym doświadczeniem, tylko on będzie się gimnastykować, żeby zachować spójność tego swojego światopoglądu. To znaczy będzie, jeżeli zetknie się powiedzmy z takim, nie wiem, jakimś przejawem opętania powiedzmy, no to on będzie robić wszystko, żeby to naginać do różnych teorii psychologicznych, żeby uznać to za opętanie, za chorobę psychiczną, przepraszam. No i być może to jest choroba psychiczna, aczkolwiek to są takie punkty, które moim zdaniem wskazują jasno na ograniczenia nauki, które sprawiają, że jakby w niektórych sferach można mieć do niej więcej zaufania, a w niektórych mniej. Tak, to jest też problem, myślę, że istotny jakby dla osób, które się zajmują nauką czy myśleniem o niej, czyli takiego dwustronnego niedomknięcia danych przez teorię i teorii przez dane. W sensie jakby mamy pewne dane, powiedzmy,
rzeczy, które na przykład widzimy, zmierzymy, zobaczymy. Mogą być zachowania danej osoby, u której podejrzewamy zaburzenie psychiczne, no takie bardziej poważne lub może opętanie. I następnie mamy teorie. Jakby dopuszczalne są w punkcie wyjścia różne interpretacje tych danych i tak naprawdę trudno powiedzieć, kiedy już mamy te interpretacje, które z nich są jakby bardziej wartościowe. Faktycznie w szpitalach psychiatrycznych nie ma sal dla osób opętanych, czyli jakby nie następuje taka selekcja, że powiedzmy, dobra, tych 40 pacjentów to są zwykłe przypadki zaburzeń psychicznymi, a tych 10 to być może my nic na tę porę nie poradzimy, ale skontaktujemy się, powiedzmy, nie wiem, z tymi jakimiś duchownymi, którzy się zajmują opętaniami, jakby oni rozwiążą ten problem, nie? Wypędzą te złe duchy. No po prostu to się nie dzieje. Wszystkie przypadki są automatycznie klasyfikowane jako zaburzenia psychiczne. Być może w jakichś bardziej religijnych środowiskach, jeśli jest taki przypadek mocno religijny, to po prostu, nie wiem, ktoś z własnej ręki poprosi jakiegoś księdza o konsultację, ale myślę, że generalnie myślenie jest takie, że po prostu to nie może być opętanie, bo jakby nie ma żadnych demonów, które mogłyby opętywać, nie? Więc to musi być po prostu zaburzenie psychiczne, może nie potrafimy go leczyć. Skoro już wspominamy o tych różnych teoriach z obszaru filozofii nauki, to ja chciałem też krótko wspomnieć o konwencjonalizmie francuskim, bo on mi się tutaj wydawał istotny. To jest taki motyw, który też, wracając do tego pierwszego pytania, które ci zadałem, czy ten naukowiec jakby nie ma żadnych założeń wyjściowo, czy je ma, to jest wątek, który się pojawia w hermeneutyce, że jakby przesądy zawsze są podstawą poznania i tak naprawdę nie jesteś w stanie się od nich uwolnić, bo poznanie ma charakter cykliczny. Wygląda w taki sposób, że najpierw masz jakieś wstępne założenia, konfrontujesz je z rzeczywistością i potem wzbogacasz to poznanie. Gdyby to było tak, że umysł jest czysty, to zdaniem przedstawicieli hermeneutyki proces poznania w takim kształcie, w jakim my go znamy, w ogóle by się nie rozpoczynał. I coś podobnego twierdzili właśnie konwencjonaliści. Nawet sprawdziłem sobie w notatkach, że był taki spór o kondycję badacza pomiędzy Claudem Bernardem, twórcą fizjologii, a Pierre'em Diemem, czyli konwencjonalistą francuskim właśnie. I ten Bernard twierdził, że badacz przed wejściem do laboratorium powinien mieć całkiem czysty umysł. Z kolei Diem zakładał, że gdyby badacz miał czysty umysł, to w laboratorium niczego by nie zrozumiał, ponieważ trzeba mieć głowę pełną pewnych teorii, żeby w ogóle orientować się w laboratorium, żeby się tam poruszać. Pamiętam, że pojawiał się w tym kontekście taki przykład, na przykład odczytywania jakichś pomiarów na termometrach, powiedzmy. Ile masz teorii w tym wszystkim? Ilu rzeczy się musiałeś nauczyć, żeby wykonać taką prostą czynność? I w tym konwencjonalizmie francuskim, jeżeli ktoś ze słuchaczy naszych się nie zetknął z nim, bardzo wyeksponowany jest właśnie ten moment, że jakby w nauce nie jest tak, że ty po prostu się przyglądasz rzeczywistości z lupą albo z mikroskopem i gromadzisz jakieś fakty, tylko wszystko się opiera na teoriach, wszystko jest uwikłane w teorię właśnie. Masz takie szersze porcje wiedzy i różne fakty się łączy w ramach pewnej teorii. Jest takie sformułowanie, które ja bardzo lubię i które mi zapadło w pamięć na lata, Ernsta Cassirera. On powiedział coś w tym stylu, że teoria to jest prokrustowe łoże, na którym rozpina się czy przycina się fakty wedle upodobania. I myślę, że ono jest bardzo trafne, że tak jest, że masz teorię i potem w ramach tej teorii lokujesz te fakty w różny sposób i w ogóle też pojęcie w związku tam z filozofią interpretacjonizmu, powiedzmy, którą ja też się zajmowałem, samo pojęcie faktu i takiej prostej obserwacji przecież jest problematyczne. Tak, chociaż generalnie wydaje mi się, że wszystkie podstawowe pojęcia będą dosyć kontrowersyjne, takie tak graniczne, gdyż po pierwsze trudno się je definiuje, po drugie jakby w ich definicjach też są pewne rozstrzygnięcia, powiedzmy, epistemologiczne czy metafizyczne. Znaczy, kiedy sobie coś takiego bardzo podstawowego zdefiniujemy, to widać w tym nasze przedzałożenia właśnie metafizyczne, czyli to brzmi tak super technicznie, ale po prostu kiedy sobie definiujemy takie proste pojęcia, jak na przykład pojęcie faktu, to widać, co na przykład uważamy metafizycznie, jakie byty w ogóle istnieją w świecie. Nie? Czy na przykład istnieją tylko byty czasoprzestrzenne, fizyczne, czy właśnie też, nie wiem, fakty mentalne, czyli te introspekcyjne będą podpadać pod to pojęcie, czyli też istnieje właśnie świadomość, czy też może na przykład są jakieś fakty duchowe, nie? Czy dotyczące jakichś obiektów duchowych. W samej takiej definicji pojęcia podstawowego, jakim jest fakt, będą ujawniały się nasze przedzałożenia metafizyczne, które no właśnie same jakby nie zostały dowiedzione i wydają się tutaj tak trochę arbitralne, a one rozstrzygają tak naprawdę tą definicję pojęcia podstawowego. Pamiętam, że jest taki artykuł chyba Jotkowskiego,
Nienaukowy fundament nauki, tak się nazywa, z tego co pamiętam. Nienaukowy fundament nauki. I tam jakby on właśnie pisze o tym, że u podstaw nauki tkwią jakieś założenia filozoficzne, poniekąd arbitralnie przyjmowane, i pisze o tym, że podstawą nauki filozoficzną jest naturalizm, który po prostu się przyjmuje. To znaczy zakładasz, że masz badać zjawiska naturalne i tyle. Co o tym myślisz? To właśnie jest tak, że te zjawiska nienaturalne, one są jakby wykluczone z góry ze względów metodologicznych, bo zakładamy, że nie ma jak tego badać. No, to jest ciekawe pytanie, a zwłaszcza też co jakby obejmuje ten naturalizm lub nie. W sensie, znaczy na przykład, ja się zajmuję też filozofią umysłu i to jest klasyczne pytanie o świadomość, w sensie czy świadomość, czy właśnie to subiektywne, pierwszoosobowe doświadczenie jest częścią natury i czy może być badane naukowo, jakimi metodami, czy jakby nie jest. No faktycznie typowa nauka, tak jak się robi współcześnie na uniwersytetach, generalnie jest raczej naturalistyczna. Zwłaszcza to się tyczy nauk przyrodniczych, czyli przyrodoznawstwa, fizyki, chemii, biologii. Tam generalnie jakby nie uwzględnia się przedmiotów nadnaturalnych, raczej nawet się tego nie definiuje, w sensie nie przyjmuje się żadnej definicji tego, co naturalne, bo ono jakby to z góry jest rozstrzygane jako nieistniejące. Wygląda na to, że podstawowe pojęcia naukowe nie są definiowane na gruncie nauki, tylko właśnie są definiowane na gruncie filozofii. Chociaż wtedy naukowcy, którzy często też w sumie nie lubią filozofii albo takiej trochę nie szanują, uważają, że wcale nie, jakby tylko my sobie to definiujemy, a wy filozofowie tutaj nie macie jakby dużo do gadania, nie? Że wy filozofowie jakby chcecie myśleć, że to wy definiujecie te podstawowe pojęcia, ale wcale tak nie jest, że jakby sama nauka Tak. wystarczy. No właśnie a propos tych naukowców nieszanujących filozofii, to ciekawe jest dla mnie takie porównanie, bo tego Carla Sagana, który napisał tą książkę, naprawdę bardzo szanuję. Jak widziałem jakieś jego wystąpienia, przeczytałem książkę Kosmos, na podstawie której powstała potem ta seria takich filmów popularno-naukowych, i ta książka jest świetna według mnie. Jedna z najlepszych książek popularno-naukowych, jakie przeczytałem, bo tam właśnie wszystko jest zanurzone w takiej świadomości filozoficznej, też pojawiają się jakieś wątki religijne. Ta książka jest naprawdę erudycyjna i widać, że no, wydaje mi się, że dla Sagana te wszystkie problemy, o których rozmawiamy teraz, były jasne. A jest taki popularyzator nauki, Neil deGrasse Tyson, taki czarnoskóry, kojarzysz go? Tak, oczywiście. I tego Tysona, no naprawdę jestem uczulony na niego. Wydaje mi się, że on jest niezwykle ograniczony i jak widziałem go w jakichś tam konferencjach naukowych, on prowadził taką konferencję na temat hipotezy symulacji, ona jest dostępna na YouTubie, to on się cały czas wypowiada lekceważąco na temat filozofii, no i można się tak wypowiadać, jakby jak kto chce, ale mam poczucie, że on ma po prostu niezwykle wąskie horyzonty i że to jest taka, wiesz, takie popularyzatorstwo nauki w takim najbardziej już populistycznym, zniekształconym wydaniu, takim, że tam cały czas ci mówi ten prowadzący takie rzeczy, że wiesz, że matematyka to jest język, którym został napisany wszechświat, albo że spójrz w gwiazdy, widzisz przeszłość. Cały czas rzuca takimi banałami, to jest populistyczne i to idzie w parze z jakimkolwiek naprawdę brakiem takiej świadomości z obszaru filozofii nauki, filozofii w ogóle, jeszcze z postawą wyniosłą, taką lekceważącą dla oponentów. I to jest dla mnie ciekawe, bo jak się rozpoczyna ten program właśnie Kosmos, to ten Neil deGrasse Tyson, on kreuje taki obraz, że on niby po Carlu Saganie przejął pałeczkę. Pełna zgoda, jakby Powiedział. jego historia jest zapośredniczona o Carla Sagana, też takiego ważnego popularyzatora nauki. On bezpośrednio mówi, że to nie wiem, ważne doświadczenie było, kiedy się z tym Carlem Saganem spotkał. Jakby narracja jest tak poprowadzona, że Sagan umarł, ale na szczęście jest jakby taki jego następca, nie? Tam tron nie jest pusty i teraz jest taki nowy tam bardzo ważny popularyzator nauki. Tak, no to też, to akurat widać właśnie jak takie wątki narracyjne, nie? Że jakby on opowiada swoją historię tak dobierając fakty, żeby zajmował pewną pozycję powiedzmy w dyskursie naukowym, nie? Właśnie taką tego głównego popularyzatora kosmologii. I to jest jakby taki zabieg narracyjny generalnie, znaczy można to inaczej opowiedzieć, nie? Mógł opowiedzieć, że nie wiem, przeczytał książkę Carla Sagana, w sumie tak średnio mu się spodobała i tam, nie wiem, poszedł studiować coś, bo, nie wiem, rodzice mu powiedzieli, że to byłoby dobry kierunek studiów, no i jakoś tak wyszło, że jestem popularyzatorem. A jednak opowiada tą historię tak, żeby jakby naturalne się wydawało dla odbiorcy, że jestem kontynuatorem Carla Sagana. Nie znam wszystkich wypowiedzi tego Neila deGrasse Tysona, więc też jakby tutaj nie chcę rozstrzygać. Faktycznie zwróciłem uwagę na parę takich, które wydawały się być takie trochę naiwne, powiedzmy filozoficznie. No niestety, no to się po prostu zdarza. Także dobrym naukowcom. Także, nie wiem, Stephen Hawking w swojej książce o czasie też miał takie... napisał taką krótką historię czasu, taka popularna książka popularyzująca jakby fizykę relatywistyczną.
tam też są jakieś takie często nieprzyjemne wycieczki w kierunku filozofii. Mhm. Z taką typową tezą na przykład, że filozofia, jeśli była wartościowa, to jakby już się skończyła, nie? Że Mhm. być może to było coś fajnego w przeszłości, nie? Kiedy tam działał Thales czy Newton, ale teraz mamy tą nowożytną naukę i ta filozofia już jakby nie jest potrzebna, nie? Że nauka jakby się od niej wyzwoliła, zwłaszcza ta fizyka. No to chyba nie jest prawda, po prostu jakby wyzwolenie z filozofii jest w pewnym sensie niemożliwe, bo te pytania graniczne wydają się być nierozstrzygalne na gruncie fizyki po prostu, a ona jest, sama nauka jest jakby uwikłana w te pojęcia i problemy filozoficzne, więc wydaje mi się, że a priori jakby niemożliwe jest to wyzwolenie się z filozofii, no ale najwyraźniej niektórzy naukowcy tego nie dostrzegają w ten sposób. Tak, no ja Hawkinga doceniam i w ogóle bym go w życiu nie stawiał na tej samej półce, co tego Neila deGrasse Tysona nieszczęsnego, aczkolwiek jak czytałem Hawkinga, no to nie wiem, może ktoś to uzna za jakieś protekcjonalne, obrazoburcze, no ale takie miałem wrażenie, że on nie rozumie różnych koncepcji filozoficznych i to nawet podstawowych czasami. Na przykład było takie sformułowanie w jego książce, ty wspominałeś o Wittgensteinie, że coś o nim nagrywałeś, więc też cię spytam o zdanie, gdzie Hawking napisał, że za czasów Arystotelesa było tak, że filozofowie chcieli wyjaśniać w ogóle cały wszechświat, wszystko co istnieje, a za czasów Wittgensteina jest tak, że chcą się zajmować samym językiem i że jakby proszę pomyśleć, jak ten obszar zainteresowania filozofii się skurczył i jaki to jest regres w pewnym sensie poznawczym. A moim zdaniem taka interpretacja tego jest bardzo błędna, bo moim zdaniem jest tak, że w pewnym sensie Wittgensteina interesuje całokształt rzeczywistości tak samo, że w pewnym sensie te zainteresowania się nie zmieniły i jego ambicje nie są mniejsze poniekąd niż ambicje Arystotelesa. Tyle tylko, że się zmieniły te paradygmaty filozofowania, że jakby studiując język, studiujesz wszystko poniekąd, bo studiujesz konstrukcję rzeczywistości u Wittgensteina. Nie uważasz, że jest coś takiego? Po pierwsze, jakby wyjściowa teza, że w czasach Arystotelesa wszyscy filozofowie zajmowali się wyłącznie metafizyką, czy że wszyscy mieli takie, powiedzmy, bardzo maksymalistyczne programy badawcze, interesowali się całością rzeczywistości, no nie jest prawdziwa, bo nie wiem, sofiści, z którymi Platon mocno polemizował, byli mocno zainteresowani sprawami politycznymi, retorycznymi, językowymi, literackimi, a filozofii przyrody generalnie nie prezentowali. Znaczy uważali, że to jest mało ważne. Więc już w czasach, powiedzmy, starożytnych istniały różne grupy filozofów i na przykład sofiści to jest taki paradygmatyczny przykład filozofów generalnie niezainteresowanych filozofią przyrody, czy nie wiem, teologią. Pytaniem o to, czy Bóg istnieje. Jakby są neutralni pod tym względem. Ich interesują sprawy polis, polityka, retoryka, manipulacja polityczna, tego typu rzeczy. Po drugie, sam Wittgenstein jest złożonym myślicielem. Często się mówi o dwóch Wittgensteinach, jakby z tych dwóch okresów twórczości. Wydaje mi się, że ten tak zwany wczesny Wittgenstein z okresu traktatu logiczno-filozoficznego jest mocno zainteresowany takimi klasycznymi pytaniami filozoficznymi, czyli tym, jaki jest świat, z taką tezą, że świat w pewnym sensie ma strukturę logiczną, która się jakby odbija w języku, czy jest jakby adekwatnie reprezentowana przez język, coś takiego. Więc te wypowiedzi o języku, nie takim języku, jak my teraz rozmawiamy, tylko takim języku idealnym, nie? O języku logiki są tak naprawdę wypowiedziami o świecie, bo ta logiczna struktura świata odbija się w logicznej strukturze języka. No mniej więcej tak w dużym skrócie coś takiego, więc wcale nie mówimy o języku, tylko mówimy o tym, jakie są rzeczy tak naprawdę, bo one też są takie logiczne. Ten późny Wittgenstein, z którego być może, tak mi się wydaje, może pochodzić ta wypowiedź z okresu dociekań filozoficznych, on faktycznie przyjmuje taki dosyć minimalistyczny program filozoficzny. Uważa, że te rozmaite, powiedzmy, duże pytania są w pewnym sensie nierozstrzygalne, w sensie jakby nie da się ich rozstrzygnąć na gruncie filozofii, ale można się z nich wyleczyć. To jest terapeutyczna funkcja filozofii, czyli można pokazać, że jakby język nas mami, wikła nas w pewne rozstrzygnięcia. Sam fakt, że myślimy w języku sprawia, że pewne pytania się wydają dostępne poznawczo, tymczasem one jakby są nie do odpowiedzenia i dobra filozofia tylko będzie polegała na tym, że jakby filozof przyjdzie i nam pokaże, że tutaj się pogubiliśmy. Tak, I żeby to nie wydawało się takie oderwane, to może być na przykład pytanie, czy wszechświat przed Wielkim Wybuchem jest większy od wszechświatu po Wielkim Wybuchu. No coś takiego, powiedzmy, więc... Żebyśmy się nie wikłali w jakieś bezsensowne pytania, tak? Więc jakby językowo można zadać takie pytanie, nie? Czy wszechświat przed Wielkim Wybuchem jest większy od wszechświata po Wielkim Wybuchu? A jeśli nie większy, to na przykład czy jest bardziej doskonały, albo czy jest piękniejszy, albo czy jest bardziej prawdziwy. No, dużo można takich pytań wygenerować. Wittgenstein twierdzi, że jakby nie da się, jakby fundamentalnie nie można nie odpowiedzieć, ale właśnie można
pokazać, że jakby język z uwagi na to, że on jest taki generatywny, pozwala generować bardzo dużo, w sensie nieskończoną ilość wypowiedzi, pozwala też generować takie pytania filozoficzne, które de facto są bez odpowiedzi, bo po prostu wynikają z tego, jak funkcjonuje język, nie? A są nierozstrzygalne na gruncie filozofii lub nauki. I to jest taka już dosyć, powiedzmy, ograniczona, taka skromna wizja tego, czym jest filozofia. No ale też wcale nie jakaś taka super popularna w XX wieku. W sensie część osób poszło za tym późnym Wittgensteinem i faktycznie mieli taki minimalistyczny program filozofii. No ale z drugiej strony jego współczesny autor, czyli Alfred Whitehead, który też tworzył w podobnym, no też w Wielkiej Brytanii w podobnym okresie, to jest powiedzmy jeden z największych metafizyków XX wieku, wyraźnie zainteresowany taką samą powiedzmy filozofią jak Arystoteles, czyli taką, która odpowiada na te wielkie pytania, nie? O świat, Boga, kosmos, z czym to wszystko jest, jak to się łączy. Więc filozofia nie poszła tylko tym takim, powiedzmy, tropem późnego Wittgensteina i dosyć skromnego myślenia właśnie o tym, że problemy się tylko jakoś tak wyjaśnia i z nich leczy w pewnym sensie. Dobra, jeżeli ktoś chce o Wittgensteinie posłuchać, to na twój kanał odsyłamy, tak, żeby tam więcej materiałów znaleźć. Bo to w ogóle pewnie. wyjątkowo ciekawy filozof. Pamiętam, że w czasie studiów nam powiedzieli, że nauczyciele nam powiedzieli, że dwóch filozofów, którzy najbardziej interesują studentów, to jest Nietzsche i Wittgenstein. Ale Wittgenstein właśnie ze względu na jakieś tam doświadczenia biograficzne, przede wszystkim ze względu na biografię chyba, bardziej niż filozofię. No, biografię też miał taką dynamiczną, bardzo, bardzo ciekawa postać. Okej, chciałem wrócić do samego filmu, też odnieść się do tego, co mówiłeś. Rozmawialiśmy o tych naukowcach, o tych paradygmatach, o takim jakimś swoistym dogmatyzmie w nauce, bo moim zdaniem można o czymś takim mówić i moim zdaniem fajne jest to, że ten film to dobrze pokazuje, to też świadczy o jego wartości, bo ten Dramlin, czyli tam ten jakby szef Eli, który dysponuje jakimiś funduszami, te różne środowiska naukowe, które go otaczają, oni są pokazani jako tacy właśnie trochę biurokraci. To jest taki kunowski obraz, jak u Thomasa Kuna w strukturze rewolucji naukowych, że naukowcy w większości to nie są żadni wielcy wolnomyśliciele, tylko oni bardziej przypominają urzędników, powiedzmy, którzy są wyedukowani w określony sposób i mają jakieś klapki na oczach, mają swoje zainteresowania i na nich się koncentrują. I to jest wszystko jeszcze przemieszane z pieniędzmi i tak dalej. Tak, właśnie, bo jest też Carl Sagan jako autor tej książki jakby sobie zdaje sprawę z tego i on też, no to nie jest po prostu jednostronny obraz, on to tak jak z religią poniekąd, on wie, że w nauce są jakieś patologiczne elementy, które on potępia, bo jakby widać, że on ma krytyczny stosunek do niego, ale są też dobre i prawdziwy naukowiec w ogóle nie powinien być w takich kategoriach oceniany. Fajny wątek jest moim zdaniem też, chyba jeszcze o tym nie mówiliśmy, że ci naukowcy w filmie Kontakt powołują się na finansowanie nauki jakby w ramach systemu demokratycznego, więc uważają, że na przykład badania nad poszukiwaniem tego życia pozaziemskiego to jest marnowanie pieniędzy podatnika, gdyż można je wydać na coś bardziej przydatnego, powiedzmy, że rozwiązywać realne problemy ludzi tutaj na Ziemi, a nie wydawać pieniądze na nasłuchiwanie, powiedzmy, tych obcych z gwiazd. Więc no dość ciekawe, właśnie jakby nauka, która jest legitymizowana, finansowana jakby z pieniędzy publicznych w ramach procedury demokratycznej i że w pewnym sensie to obywatel jest takim grantodawcą, nie? Że jakby to obywatel rozstrzyga, które problemy naukowe są istotne, bo to on jakby za to płaci. No tak, właśnie to też jakby widać w zachowaniach tej Eli, że to jest tak, że ona ma że ona jest jakąś wizjonerką poniekąd, że ona jest pełna tej pasji i ona ma takie cele, które są gdzieś daleko zlokalizowane w przyszłości. A i ci naukowcy, którzy ją otaczają i te środowiska jakby ludzi, którzy to popierają, one są takie bardziej krótkowzroczne, to znaczy to jest taka nauka, która miałaby iść w parze z jakąś technologią, powiedzmy, z jakimś, wiesz, osiąganiem takich celów, które gdzieś tutaj blisko leżą, mogą poprawić jakość naszego życia i tyle. Nie wygląda to na jakieś takie bardzo ideowe przedsięwzięcie wcale, tylko bardziej praktyczne. Tak, jeszcze pewnie najlepiej by było, żeby te projekty naukowe mogły być ładnie sprzedane politycznie, bo tam jakby legitymizację dają obywatele, ale finansują bezpośrednio politycy, którzy chcą zostać wybrani na kolejną kadencję, więc byłoby najlepiej, żeby generalnie nauka generowała coś, co można tak fajnie sprzedać jako, powiedzmy, hasło wyborcze, nie? Że my zapłaciliśmy za ten projekt, powiedzmy, nie wiem, wyleczyliśmy jakąś chorobę, to teraz wybierzcie nas kolejny raz. Eli faktycznie ma taki bardzo idealistyczny obraz nauki. Ona uważa wprost, że nawiązanie kontaktu z inną cywilizacją to byłby taki jakby
krok, ale nie tylko jakby Amerykanów, nie, ale jakby całej ludzkości. Bo tak jak właśnie misja na Księżyc, nie? Że misja na Księżyc to jest jakby wylądowaliśmy na Księżycu jako ludzie i teraz jakby jesteśmy gdzieś dalej, nie? Bo to jest taki sukces każdego człowieka, że jakby ludzka cywilizacja osiągnęła ten pułap, że doleciała na Księżyc i tam jakby chodził sobie człowiek. No, albo ta kolonizacja Marsa Ilona Muska, przecież ona też występuje w takim kontekście teraz trochę. I Musk był przedstawiany jako przecież właśnie ktoś w rodzaju takiego idealisty, kogoś takiego jak ta Eli. Chociaż wydaje mi się, że teraz on się stał już bardziej kontrowersyjny i nie wiem jak ty, ja go za różne rzeczy doceniam i uznaję go za inteligentnego naprawdę, ale myślę, że to jest PR w bardzo dużym stopniu. Pamiętam kilka lat temu, jak jeszcze pracowałem w księgarni, sprzedawałem książki i ukazała się biografia Ilona Muska i to naprawdę była taka osoba, która inspirowała ludzi, także tak zwanych młodych ludzi, że przychodzili tam, o Elon Musk to jest taki wspaniały wzór, nie? Że milioner z Doliny Krzemowej, ale z drugiej strony też taki wizjoner, który jakby chce rozwiązywać wielkie problemy ludzkości. I to faktycznie istniało jakby w dyskursie publicznym parę lat temu. Ja też miałem dużo bardziej pozytywną wizję Muska. Wydaje mi się, że całe to zamieszanie z Twitterem, które się działo w trakcie ostatniego roku, jego zaangażowanie polityczne, no i często jakby takiej, powiedzmy, wady osobowościowe, które moim zdaniem widać, jakby taka dziecinność, nieprofesjonalne zachowanie, dziwne decyzje biznesowe sprawiły, że Musk wydaje się być bardziej takim, nie wiem, osobą, która ma za dużo pieniędzy i za dużo władzy w naszym systemie politycznym, takim powiedzmy światowym, a nie jest takim jakimś wspaniałym wizjonerem, który zabierze ludzkość na Marsa i też jakby, nie wiem, podłączy nas do komputerów, bo też taki był pomysł, nie, że za pomocą Neuralinka jakby staniemy się pół ludźmi, pół jakimiś maszynami. To nie wiem, jakby moim zdaniem teraz te projekty Muska wydają się być właśnie takim bardziej PR-em, nie? Którym nie wiem, on coś gra. Nie spodziewam się, żeby to była osoba, która sprawi, że ludzkość doleci na Marsa. Tak, tak. No ja jakby się zgadzam, że tych kontrowersji się zebrało za dużo i na przykład z tym Neuralinkiem było tak jakiś czas temu, nie wiem czy o tym słyszałeś, były jakieś tam dane związane z tymi eksperymentami na zwierzętach, na małpach, pojawiły się jakieś tam raporty pracowników, ktoś to ujawnił, że tym małpom wszczepiano te chipy do mózgów i że one ginęły przy tym, że te mózgi im się tam gotowały w niektórych przypadkach, że te chipy się przegrzewały, jakaś makabra. I jak się to zestawi z tym Elonem Muskiem, który na Twitterze publikował jakieś głupoty, memy cały czas, a się zajmuje tak niezwykle odpowiedzialnymi zadaniami, no to jest taka mieszanka wybuchowa, która jakby nic dziwnego, że doprowadziła do tego, że on stracił i że ta jego pozycja już nie jest taka jak kiedyś. Tak, więc o ile wydaje mi się, że Eli powiedzmy jest takim prawdziwym wizjonerem i faktycznie jakby ma taką idealistyczną wizję nauki, to Musk, a współcześnie czy obecnie wydaje mi się bardziej takim cynicznym graczem, nie? Który po prostu wie, że to, gdzie może zyskać punkty, a te projekty robi niezbyt poważnie, nie zachowując należytych standardów właśnie takich naukowych i etycznych, które nasza bohaterka jakby cały czas zachowywała, nie? To jest wartościowe, jakby to jest ciekawe, bo ona właśnie jest w pewnym sensie takim ideałem, powiedzmy, epoki oświecenia, że jest z jednej strony, powiedzmy, niewierząca, czy uważająca, że religia generalnie nie jest potrzebna, ale z drugiej strony reprezentuje właśnie taką pozytywną wizję moralną, jest przywiązana do takich klasycznych wartości jak prawda, czy dobro, czy postępowanie etyczne. Tak się wydaje, nie? Więc jest taką przedstawicielką, powiedzmy, no, taką klasyczną badaczką oświeceniową. Tak bym ją widział. No, chociaż właśnie tutaj znowu wracamy do tego pytania, czy to nie jest tak, że ta jej postawa to jest jakaś taka quasi-religijność i że to nie jest tak, jak twierdzą osoby religijne, że to jest tak, że człowiek ma takie potrzeby w sobie i on po prostu wlewa te potrzeby w różne przedsięwzięcia. Myślę, że w ogóle ten przykład Ilona Muska i tej kolonizacji Marsa nam pozwala przejść płynnie do kolejnego wątku, który chciałem poruszyć, czyli do utopizmu w nauce i też tych elementów mitycznych już, mitologicznych, no bo to jest ciekawe, że właśnie taka pozytywistyczna wizja rzeczywistości, oświeceniowa, opiera się na takim modelu, że kiedyś ludzkość była bardziej zacofana, że kiedyś jakby percepcja rzeczywistości opierała się na mitach, właśnie na jakichś tam założeniach religijnych, a potem my wkroczyliśmy, tak jak twierdził Comte, w fazę pozytywną, fazę takiego wolnomyślicielstwa
i już nie mamy takich potrzeb, nie poszukujemy tego zbawienia w takim sensie właśnie religijnym czy quasi-religijnym, a okazuje się, że poszukujemy i że właśnie o tym pisze Leszek Kołakowski w Obecności mitu, że wszystko jest przesiąknięte tymi mitami i z tą kolonizacją Marsa, Muska, przecież jest podobnie. Ja też bym to odczytywał w takim kluczu, że to jest jakieś takie poszukiwanie zbawienia, substytut poszukiwania zbawienia. Z Eli tak samo, bo tutaj jest tak, że ona w ogóle to jest ciekawe, jaki status kulturowy ma coś takiego jak poszukiwanie tej obcej cywilizacji, że to spowija taka, wiesz, duża aura różnych znaczeń, takich, że na przykład jak my wejdziemy w kontakt, nawiążemy relacje z tą obcą cywilizacją, to poznamy jakąś super technologię, poznamy w ogóle zagadkę istnienia, zagadkę życia i śmierci i tak dalej. Się okaże, że w ogóle przedefiniujemy całą naszą historię i tak dalej. Przecież te wyobrażenia, wiem, że to nie jest taki twardy rdzeń nauki, tylko gdzieś tam coś na pograniczu istniejącego, ale one mają ściśle mityczny charakter. Co myślisz na ten temat? Zgadzasz się z tym, co Kołakowski pisze, że ta mitologia jest obecna, te mity są obecne wszędzie, właśnie włącznie z nauką? Myślę, że generalnie się zgadzam. Moglibyśmy się jeszcze pozastanawiać w sumie, jak definiujemy tą mitologię, co jakby sprawia, że mit jest mitem. Jeśli chodzi o Comte'a, czyli tego twórcę pozytywizmu, to wydaje mi się, że to jest świetny przykład. Także dlatego, że właśnie jest twórcą tej takiej pozytywistycznej wizji nauki, osobą, która jest odpowiedzialna za wydzielenie współczesnej humanistyki, takiej właśnie też empirycznej socjologii, a z drugiej strony był mocno zaangażowany w stworzenie religii ludzkości. Czyli jakby takiego kościoła, który miał być bezwyznaniowy, nawet bez jakby wizji Boga czy doktryny, ale generalnie miał twierdzić, że jakby wartości humanistyczne są istotne, ale nie w ramach jakiegoś takiego świeckiego stowarzyszenia, tylko właśnie kościoła, nie? Który będzie miał budynki, kapłanów i tak dalej. To się podoba, całkiem nawet przyjął w Ameryce Południowej, że gdzieś w Brazylii jest parę tych kościołów ludzkości. A więc no ciekawe, jakby Comte widział siłę religii, taką społeczną siłę religii jako takiego narzędzia zmiany społecznej i dystrybucji wartości. Więc to na pewno, jeśli chodzi o obecność właśnie mitów w nauce, no nie wiem, tutaj, wydaje mi się, żeby dobrze przejść dalej, powinniśmy sobie zdefiniować albo chociaż jakoś zobaczyć, jak Kołakowski rozumie mitologię. Okej, no jeżeli ktoś chciałby o tym więcej poczytać, to ja mogę odesłać do tego mojego tekstu na blogu, bo tam są cytaty z Kołakowskiego, no i do samej książki. Pamiętam, że ten rozdział, bo to jest tak, struktura tej książki jest taka, że właśnie Kołakowski stawia tezę, że te mity są cały czas wszędzie obecne i analizuje różne obszary rzeczywistości. Epistemologię, jakąś aksjologię, etykę i tak dalej. Nie pamiętam już dokładnie, jakie tam rozdziały się pojawiają. I jest taki rozdział, który chyba się nie odnosi bezpośrednio do nauki, ale są tam zagadnienia związane z nauką właśnie i Kołakowski zwraca na to uwagę, że tam można różne mity odnaleźć. Ty wspominasz o tym Comcie i religii ludzkości, a dla mnie takim znamiennym przykładem był też przykład Francisa Bacona, który też poniekąd uchodził za twórcę takiej nowoczesnej nauki, powiedzmy. Jest autorem książki Nowy Organon, która jakby kładła podwaliny pod stosowanie metody indukcyjnej. Idea skrywająca się za tym była taka, że z grubsza biorąc, że Arystoteles stosował dedukcję, logikę wykorzystywał i tak dalej, a indukcja to jest metoda naukowa, podstawowa metoda, poznanie indukcyjne właśnie. No i to jest ten nowy organon. Indukcja w takim sensie, że można zebrać jakąś pulę doświadczeń poprzez obserwacje, powiedzmy, a później wyciągnąć ogólne wnioski, to znaczy mówić o jakichś prawach natury, powiedzmy. Przy czym dość szybko się okazało, że to jest uproszczona wizja, bo to jest taka wizja takiego kumulatywnego przyrostu wiedzy, a właśnie na przykład Thomas Kuhn twierdził, że tak nie jest, że my mamy zmiany paradygmatów, takie nieciągłe, a nie taki kumulatywny przyrost wiedzy. Ale ciekawe jest to, że Bacon napisał Nowy Organon, ale napisał też książkę Nowa Atlantyda, która jest science fiction, jest utopią i to jest taka utopijna wizja społeczeństwa, które jest jakby społeczeństwem zaawansowanym, wyższego rodzaju, dzięki nauce. Dzięki Właśnie. nauce, jak najbardziej, tak. Jakby nauka jako ta, która pozwoliła na rozwiązanie rozmaitych takich, powiedzmy, życiowych problemów. Czyli to jest takie silnie społeczeństwo, które wykorzystało naukę, żeby wytworzyć jakby, no właśnie, utopię, czyli taki ustrój polityczny, w którym możliwe będzie osiągnięcie szczęścia, czyli takiego dobrego, przyjemnego życia przez bardzo wielu ludzi, przez wielu obywateli tego utopijnego państwa. No i to moim zdaniem jest całkiem znamienne, że właśnie nawet jak
jak początków sięgamy takiej myśli jakby naukowej, metody naukowej, nowożytnej, to ona się wiąże właśnie z utopizmem. I to jest tak, że no nie wiem, według mnie ten utopizm jest poniekąd obecny przez cały czas. Jest też taka książka, która na mnie zrobiła spore wrażenie swojego czasu, o niej też wspominam w tym tekście na blogu, Techgnoza Erika Davisa. I on z kolei tam wspomina o tym, że właśnie te różne elementy mentalności takiej pronaukowej można łączyć z gnozą, to znaczy z takim przekonaniem, że my możemy uzyskać dzięki wiedzy, a nie wierze, jakiś, no jakby nie wiadomo co, jakąś formę zbawienia, No jakiegoś też wejścia takiego, na wyższy poziom. tak, gnoza to jest taki specyficzny rodzaj wiedzy. Tutaj możemy dodać, że rzekomy, w sensie nie wiadomo, czy ona istnieje, no ale jeśli istnieje, to jest taki specyficzny rodzaj wiedzy, która sprawia, że następuje transformacja osoby, która jej doznaje. Powiedzmy, że nieśmiertelna dusza przypomina sobie swoją boskość i dzięki temu jakby inaczej spostrzega rzeczywistość, ale też być może ma jakby więcej mocy. Więc wiedza, znaczy gnoza postuluje, czy ci myśliciele gnostycy postulują, że są takie doświadczenia, czy takie formy wiedzy, które mogą doprowadzić właśnie do transformacji osoby, właśnie takiego duchowego przebudzenia. Tak, w ogóle książka Erika Davisa jest ciekawa, też ją swego czasu czytałem, o tym jak, no powiedzmy rozmaite dwudziestowieczne ruchy, ale też technologia jest jakoś uwikłana w tą kontrkulturę, a z drugiej strony właśnie no, taką tradycję ezoteryczną, która gdzieś tam pracuje i no nie, no bardzo ciekawe, faktycznie też wartościowe, no pokazuje jakby takie dość egzotyczne uwikłania światopoglądowe, rzeczy, które się wydają takie bliskie, jak powiedzmy, nie wiem, internet, czy właśnie technologie cyfrowe. No i co, nie uważasz, że to jest tak, że to koresponduje z tym filmem Kontakt całkiem nieźle, że właśnie ten przypadek Eli można tak poniekąd odczytywać, bo to jest tak, że właśnie mamy naukowca, który jest napędzany taką pasją poznawczą, ale tak jak ja powiedziałem już wcześniej, tam jest ta śmierć ojca obecna na horyzoncie i to spotkanie z tymi obcymi to może być odczytywane jako jakieś takie doświadczenie właśnie transformacyjne, eschatologiczne, powiedzmy. I ja to sobie wyobrażam też poniekąd jako jakieś marzenie Carla Sagana, który, nie wiem, jakby musiał wiązać z tą działalnością naukową jakieś takie nadzieje, że to będzie jakaś transformacja w sensie i osobistym, i w sensie społecznym w ogóle. Bo gdyby było tak, w ogóle o tym nie wspomnieliśmy też wcześniej, że potem argumenty, które popierają tę wizję Eli się znajdują, bo oni odkrywają nagranie jakby z tego pojazdu, który zbudowano i się okazuje, że te nagrania trwają tam 18 godzin chyba, czy ileś tam, Tak, a to 18 było godzin niby szumu się mgnienie oka. nagrało, tak jak ona twierdzi, że 18 godzin trwała ta jej przygoda, więc jakby na poziomie narracji jest mocna sugestia, że to się wydarzyło naprawdę. Moim zdaniem akurat lekko rozczarowujący wątek, w sensie jakby on tak trochę za mocno dookreśla. Moim zdaniem nawet trochę byłoby ciekawsze, gdyby tego nie było i widz musiał zadecydować, czy jakby nic się nie wydarzyło i Alice, nie wiem, tylko mocno się uderzyła w głowę spadając z tej kuli i miała jakieś takie przeżycie duchowe, czy faktycznie odwiedziła inną cywilizację. To byłoby moim zdaniem ciekawsze. Sam film sugeruje poprzez właśnie ten fakt, że to jednak było prawdziwe, nie? No, chociaż tak, zgadzam się z tobą. Chociaż myślę, że i tak w miarę możliwości ten film jest taki, jakby zaznacza to interpretacyjne otwarcie. A w takim sensie, że jakby film ma taki być poniekąd, bo w zasadzie to nagranie ono też nie przesądza niby ono jest jakieś dziwne, niepokojące, rodzi wątpliwości, ale nie wiadomo, czy można je uznać za jakiś ostateczny dowód na rzecz prawdziwości tych słów Eli. I ja mam wrażenie, że Carl Sagan to podkreśla, że to jest też przesłanie filozoficzne poniekąd tego filmu. To znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się, że on miał świadomość filozoficzną jako naukowiec i że on sobie zdawał sprawę z tego, że jest wiele interpretacji wszędzie i że różne zagadnienia są interpretacyjnie otwarte i że to jest tak, jest tak, jak właśnie powinniśmy wiedzieć zawsze, że nauka jest bardzo skuteczna, jakby dowiodła swojej skuteczności niejednokrotnie i wydaje mi się, że o tym w ogóle nie ma sensu mówić, bo to jest jasne. Tyle tylko, że ona objaśnia jakieś wąskie wycinki rzeczywistości cały czas, a są rozległe obszary rzeczywistości, które wciąż są otwarte na interpretację i możemy tylko jakby pozostać z tą ich wieloznacznością. Znaczy jak teraz rozmawiałem, to faktycznie widzę. Chyba sam tego tak do końca nie widziałem, jakoś ten schemat religijny mi się po prostu bardziej narzucał.
Ale jakby teraz faktycznie widzę, że ta interpretacja gnostyczna się jak najbardziej tutaj też broni. Ona faktycznie, w sensie główna bohaterka faktycznie nawet twierdzi, że bardzo by chciała, żeby każda osoba czegoś takiego doznała, bo to było tak ją odmieniło i też jakby teraz inaczej patrzy na wszechświat, nie? Że nie jesteśmy samotni, tylko wszystko jest jakby ze sobą powiązane. Mamy jakichś tam kosmicznych braci, którzy o nas zadbają i ta pustka tego wszechświata, który się wydaje taki wielki i pusty, nie jest już taka dojmująca, bo tak naprawdę to jest jakby taka kosmiczna braterskość i że jeszcze wiele przygód nowych tam powiedzmy potencjalnie czeka ludzi i ona ma po prostu nadzieję, że teraz wszyscy przejdą takie transformacyjne doświadczenie, nie? Więc to nie była tylko jakby taka wiedza, w sensie to nie jest tak, że spotkała się z kosmitami i teraz na przykład lepiej zna prawa fizyki, tylko właśnie przeszła takie transformacyjne doświadczenie, które sprawia, że inaczej patrzy na wszechświat. Tak, ale to jest ciekawe, że tutaj znowu wybrzmiewają tak mocno te elementy religijne, że tak może być odczytywana ta nadzieja na odkrycie jakiejś obcej cywilizacji. Freud tak pisał, że Bóg to miałby być jakiś substytut ojca, powiedzmy, taki wielki ojciec w sensie psychologicznym. I tutaj jakby w tym, co powiedziałeś o tych braciach, to tak wygląda, że jakby my chcielibyśmy, żeby istniało jakieś zewnętrzne spojrzenie, jakiś zewnętrzny obserwator, jakaś cywilizacja, która wie więcej niż my, właśnie zna jakąś zagadkę życia. I to poniekąd nie uważasz, że to jest tak, że to zostało wlane, te religijne nadzieje, w takie poszukiwania obcej cywilizacji i właśnie eksplorację kosmosu? No, tak najbardziej. W sensie, nie, chyba po prostu tak. Watykan na przykład parę lat temu zadeklarował, że jeśli ludzkość spotkałaby się z obcą cywilizacją, to są gotowi jakby ochrzcić tych kosmitów. Nie? I to jest takie oficjalne stanowisko Watykanu, że mogą zostać włączeni w wspólnotę jakby wyznawców Chrystusa i mogą doznać zbawienia. Ja się czasami zastanawiam tak odwrotnie, więc w sensie, że spotkanie z obcą cywilizacją też byłoby szansą na zmianę, powiedzmy, wartościowania ziemskich religii. Gdyby się na przykład okazało, że kosmici są, powiedzmy, wyznawcami jednej z ziemskich religii, niezależnie od ziemskiego objawienia, to by mocno, tak mi się wydaje, to byłby silny argument za tym, że coś w tej religii jest. Nie? Powiedzmy, że dolatujemy sobie, czy nawiązujemy kontakt z jakąś bardzo odległą cywilizacją i się okazuje, że oni na przykład są także hinduistami, nie? Nie, na przykład, nie? Że mają bardzo podobną mitologię do mitologii hinduskiej, to tak się wydaje, o kurczę, nie? To może coś Albo, jest w tym hinduizmie generalnie, nie? albo E, mormonami mogą być. albo mormonami. A więc Przylecą, wiesz, tak jak mormoni w takich strojach charakterystycznych A, szerzyć swoje więc na poglądy. pewno spotkanie z kosmitami byłoby szansą na różne jakby takie ciekawe rozstrzygnięcia także na temat naszego miejsca we wszechświecie. Zdaniem świętych ksiąg niektórych z ziemskich religii jakby Ziemia jest takim miejscem wyróżnionym, nie? Że takie istotne wydarzenia metafizyczne tutaj się rozegrały, a nie na jakichś innych planetach generalnie. Więc to byłaby szansa na jakby przynajmniej częściową weryfikację tych stwierdzeń. Oczywiście takie stwierdzenia religijne, one w pewnym sensie nigdy nie są do końca rozstrzygalne, no ale na pewno to by jakoś inaczej rozłożyło prawdopodobieństwo. W sensie dużo osób by sobie inaczej o tej religii pomyślało. Więc wymiar religijny dla mnie takich spotkań z kosmitami jest w pewnym sensie oczywisty. To jest też trochę taka nadzieja naukowa, w sensie, że jeśli oni są bardziej zaawansowani, to jakby wydaje się, że mają dostęp do lepszej wiedzy na temat wszechświata, jeśli lepiej zrozumieli ten wszechświat, mogliby nam pomóc, powiedzmy, w sensie mogliby nam udostępnić swoją technologię albo pokazać, jak na przykład rozwiązać nasze problemy, powiedzmy, nie wiem, zmiany klimatu, nie? Że Tak, tak. wydaje No się, że chociaż zmiana klimatu jest problemem, to taka zaawansowana cywilizacja być może ma technologię, żeby sobie z tym poradzić. Chociaż wiesz, co tutaj dla mnie jest najciekawsze, jakby z tym zgadzam się, co mówisz. I tak mogłoby być może, gdybyśmy się zetknęli z jakąś obcą cywilizacją, ale dla mnie tutaj najważniejsze jest to, żeby jakby to, o czym my mówimy teraz i ten film też, żeby to nas skłoniło do takiej autorefleksji psychologicznej, to znaczy, żebyśmy nie myśleli o tym, co by było, gdybyśmy się zetknęli z tą obcą cywilizacją, tylko dlaczego my mamy w sobie takie pragnienia i jakby Hmm. dlaczego my myślimy w takich kategoriach, w jakich myślimy. I żeby właśnie sobie zdać sprawę, że myślimy poniekąd w takich samych kategoriach, w jakich myślano dawniej i że to jest jakby taka religijna czy jakaś mitologiczna struktura, którą odnosimy do rzeczywistości. Okej, chciałem jeszcze tylko krótko wspomnieć o jednej sprawie, o tej interpretacyjnej samoświadomości Carla Sagana, bo ja uważam, że coś takiego istnieje, która dochodzi do głosu w tym filmie. Wspomniałeś o tym, że tam się pojawia ta brzytwa Okhama.
Ja ten film oglądałem już jakiś czas temu i teraz go sobie nie przypomniałem niestety. Nie pamiętam dokładnie w jakim kontekście. Jeśli pamiętasz, to możesz przypomnieć, ale pamiętam, że tam jest coś takiego, że ten partner Eli, czyli Palmer, on się odwołuje do brzytwy Ockhama w jakimś tam kontekście, potem ona się do niej odwołuje i do brzytwy Ockhama, czyli zasady, że najprostsze wyjaśnienie ma być najlepsze. I czasami ludzie to stosują, czasami to uchodzi za taką zasadę, która w nauce powinna być wykorzystywana właśnie. Ale na koniec w tym filmie się okazuje, że to jest zasada bardzo wieloznaczna i że jakby ty nie jesteś w stanie powiedzieć bez interpretacji, wielu pomocniczych interpretacji, co jest najprostsze. Bo co jest najprostsze, czy prostsze jest założenie, że istnieje obca cywilizacja, która nam przesłała jakiś sygnał, czy założenie, że to jakiś Bóg, czy założenie, że Boga nie ma i w ogóle nie powinno się zakładać istnienia Boga. Właśnie to widać na przykład w tym przypadku. I założenie, że istnieje Bóg i on jakby czuwa nad całą rzeczywistością, i założenie, że Boga nie ma i po prostu powinniśmy mieć konsekwentnie ateistyczny światopogląd, one mogą być równie proste przecież. One mogą być zgodne z brzytwą Ockhama. To wszystko zależy od tego, jakie są te interpretacje, od których my wychodzimy. I Carl Sagan jakby to akcentuje. I to jakby ten przypadek tej brzytwy Ockhama tutaj w filmie jest istotny dla mnie. Jakby bardzo przemawia na korzyść jakby takiej samoświadomości obecnej w tym filmie. No tak, jakby jeszcze tak w ramach, nie wiem, popularyzacji filozofii, no, brzytwa Ockhama to jest taki postulat, który się wiąże z scholastycznym myślicielem XIV-wiecznym Wilhelmem Ockhamem, bardzo zaangażowanym zresztą teologicznie. No ale sam Ockham, osoba mocno religijna, przeszedł do historii głównie znany z tej brzytwy Ockhama, czyli takiej tezy, że generalnie w nauce powinno się korzystać z prostych wyjaśnień, najprostszych możliwych. To się też czasami nazywa metodologicznym postulatem ekonomii myślenia. Innymi słowy, kiedy mamy dwa konkurencyjne, powiedzmy, opisy danego zjawiska, to ten, który postuluje mniej bytów, mniej obiektów, mniej oddziaływań, jest po prostu prostszy, powinien zostać przyjęty. Czyli powiedzmy, no nie, na takim jakimś prostym przykładzie, jeśli jesteśmy w stanie opisać, prostym i takim, który się będzie narzucał, jeśli jesteśmy w stanie opisać wielki wybuch jako proces naturalny, który po prostu się zaczął, nie wiem, tam około 14-15 miliardów lat temu, no to jest powiedzmy jedno wyjaśnienie i jakiś powiedzmy osoba, która chciałaby sobie zrobić żart, twierdzi, że dobra, wielki wybuch się zaczął tam 14-15 tysięcy lat temu, ale poza tym, że się zaczął, to jeszcze powiedzmy, że przed wielkim wybuchem, czy czymś, co go spowodowało, było powiedzmy 30 jakichś takich kosmicznych żółwi, nie? Coś takiego. No i które wyjaśnienie jest bardziej prawdopodobne, czy tam, które powinniśmy przyjąć na mocy brzytwy Ockhama, to pierwsze, nie? W którym nie ma tych 30 żółwi kosmicznych, które doprowadzają do wielkiego wybuchu, no bo to się wydaje jakieś takie zbędne, nie? W sensie one nic nie dodają do tego wyjaśnienia. To jest taki postulat ekonomii myślenia. W filmie on się pojawia 2 razy, znaczy może się pojawia więcej, ja pamiętam, że zapamiętałem te dwa pojawienia się. Z jednej strony jakby w trakcie rozmowy między Jodie Foster, czyli tą główną bohaterką, grającą dr Ellie, a jej kochankiem, towarzyszem Palmerem Jossem, tym no jakimś teologiem, kiedy on ją pyta, czy ona wierzy w Boga. I ona daje taką odpowiedź, która się zresztą często pojawia w dyskursie publicznym, że nie wierzy w Boga, bo nie ma jakby ku temu metodologicznych podstaw, gdyż wyjaśnienie rzeczywistości, w którym nie ma Boga, jest jakby bardziej oszczędne ekonomicznie. Nie? Czyli jakby brzytwa Ockhama jest bezpośrednio jakby jej metodą poradzenia sobie z problemem Boga i ona twierdzi, że nie ma podstaw, żeby wierzyć w Boga, więc bardziej racjonalnie jest w Niego nie wierzyć. I to do niej jakby karmicznie wraca, nie? Że jakby jest na koniec, kiedy ona już jest po tym doświadczeniu, spotkała tych kosmitów, jak się wydaje, odpowiada przed taką komisją senacką, mówi o swoich doświadczeniach i tam osoba, którą przepytuje, pyta, czy na mocy brzytwy Ockhama nie powinniśmy dążyć do prostszego wyjaśnienia, że wcale nie spotkałaś tych kosmitów, a tylko właśnie co uderzyłaś się w głowę, nic się nie wydarzyło. Jest coś takiego, o czym ty chciałbyś wspomnieć jeszcze, albo jakiś temat poruszyć? Znaczy ja bym jeszcze może na sekundę wrócił do tej obecności mitologii w nauce. Okay. Jakby, czym jest mit, nie? Mit to jest pewnego rodzaju symboliczna opowieść, zwykle związana z początkiem ludzkości, początkiem wszechświata, początkiem bogów lub pewnych instytucji społecznych, no tak standardowo, nie? Czyli na przykład kim są bogowie, skąd pochodzą, jak powstał świat, kim my jesteśmy jako ludzie i często też mity jeszcze opisują pewne role społeczne, nie? Czyli na przykład kim są wojownicy, kapłani, dlaczego należy wykonywać pewne rytuały społeczne.
No i mity właśnie są takie bogate w treści symbolicznej, poddają się przez to wielokrotnej interpretacji, no i towarzyszą nam od zarania dziejów, tak jak się wydaje. Jest taki postulat, on chyba napisany przez Webera, że generalnie współczesna nauka doprowadziła do odczarowania świata. Czyli, że kiedyś świat właśnie był taki zaczarowany, pełen tych treści mitologicznych, ale z uwagi na, na proces naukowy, który nastąpił, świat został odczarowany i teraz sobie żyjemy w takim świecie, w którym tej mitologii już nie ma, że ona jakby już nie jest potrzebna, nie? Że mamy wyjaśnienia naukowe, które jakby lepiej odpowiadają na te mitologiczne potrzeby czy pytania niż same mity. I to byłby jeden sposób myślenia. Wydaje mi się, że teza Kołakowskiego, jakby nie mamy szans jej w pełni zrekonstruować, ale jest mniej więcej taka, że to, co mitologiczne, jest pewnie w jakimś sensie typowe dla samego jakby ludzkiego doświadczenia czy ludzkiego myślenia. I to Tak. myślenie mitologiczne jest w pewnym sensie nieuchronne, że te typy, struktura myślenia, właśnie taka narracyjność, poszukiwanie tych początków, poszukiwanie wyjaśnień metafizycznych, że to jest jakby typowe dla naszego myślenia, jest nieuchronne, a nauka jakby jest w pewnym sensie kolejnym mitem, nie? Być może, nie wiem, lepszym, w sensie pozwalającym na generowanie lepszej techniki, ale jakby jest kolejnym mitem, albo też ma taką strukturę mityczną, czyli też jest uwikłana właśnie w takie obrazy. Wydaje mi się, że teza, że nauka jest kolejnym mitem, jest trochę jakby nieadekwatna, w sensie, że to jest trochę za dużo powiedziane. Nauka istotnie różni się od mitu, ale już taka teza, która raczej się w naszej rozmowie pojawiała, że elementy takiego myślenia mitologicznego są obecne w nauce i w pewnym sensie one są nieuchronne. Nie wiadomo, czy to dobrze, czy to źle, a jakby, że się tak narzucają, to wydaje mi się zgodne z dostępnymi danymi, nie? Że tak faktycznie wydaje się być. No, ja teraz jak tak na gorąco o tym myślę, to jakby sądzę mniej więcej w taki sposób, że w ogóle myślę, że Kołakowski był jak najdalszy od krytykowania nauki, deprecjonowania jej i w ogóle jakby, no, trudno byłoby coś takiego zrobić. To znaczy właśnie chodzi o to, o czym ty mówisz, wskazywanie jakichś słabości, wskazywanie jakichś mitycznych, mitologicznych elementów w nauce, a nie krytykowanie tego jako takiego przedsięwzięcia w całokształcie jego. Ale jakby ja to sobie wyobrażam mniej więcej w taki sposób. Na przykład u Pascala pojawia się taka wizja, że wizja zagadki rzeczywistości, że człowiek jest jak takie dziecko, które w koszyku ktoś podrzucił gdzieś tam na bezludną wyspę i ono się budzi i stopniowo sobie zdaje sprawę z otoczenia. Powiedzmy, nie pamiętam dokładnie jak ta metafora wygląda, ale jakoś tak mniej więcej z tą bezludną wyspą zdaje się, jakąś samotną wyspą i wtedy odkrywasz zagadkę istnienia i to jest tak, że jakby świadomość filozoficzna, nie wiem czy się zgadzasz, ale z mojego punktu widzenia ona się wiąże z tym, że ty wiesz, że twoja wiedza i twoja samoświadomość jest zanurzona w oceanie jakiejś niewiedzy, tego, że nie rozumiesz naprawdę, że jakby nikt nie ma bladego pojęcia, na czym polega zagadka istnienia, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. I jakby to wszystko ma wiele różnych implikacji. Ma na przykład taką implikację, że u podstaw wszystkich naszych przedsięwzięć też tkwi antropologia, tak jak Kant twierdził. To znaczy zawsze człowiek myśli, zawsze człowiek stawia jakieś pytania, a człowiek ma różne lęki, pragnienia, aspiracje i tak dalej. I ja tą mitologię rozumiem w taki sposób, że w niej obecnych jest kilka elementów, czyli jakaś właśnie symbolika, tak jak mówisz, eschatologia, problemy życia i śmierci, ogólność, nadzieje i pragnienia, no i niefalsyfikowalność też poniekąd, bo właśnie tego nie można jakoś skonfrontować z rzeczywistością, zakwestionować bezpośrednio. No i właśnie ja sądzę, że taka wizja właśnie kantowska, jakiegoś przejścia do takiej fazy pozytywnej, ona jest fałszywa, że to jest tak, zważywszy na ograniczoność naszej wiedzy, ograniczoność tego, co nauka jest w stanie badać, no to właśnie te mity i przez to, że człowiek ma zawsze te pragnienia, że jest istotą emocjonalną, to trudno byłoby się uwolnić od tego i też, no ja chciałem podkreślić, że ja też jestem jakby jak najdalszy od krytykowania nauki, że tutaj chodzi o co innego. Jest taka książka Michała Hallera Filozofować w kontekście nauki, chyba się nazywa. To jest jakiś zbiór tekstów, nie wiem czy się zetknąłeś z nią. Pamiętam, że tam ją kiedyś sobie kupiłem i ja jakby się w dużym stopniu zgadzam z tymi tezami, które tam są, ale mi jest bliska taka idea uprawiania nauki w kontekście filozoficznym, to znaczy odwrócenia tego. Wydaje mi się, że nauka jest bardzo dobra, ale fajnie byłoby, gdyby naukowcy mieli wykształcenie filozoficzne, znali filozofię nauki właśnie i gdyby te przedsięwzięcia naukowe były osadzone w kontekście szerszym, kulturowym, takim filozoficzno-religijnym i wydaje mi się, że tak było z Carlem Saganem, a tak zupełnie nie jest na przykład z Neilem deGrasse Tysonem i z
jakimiś współczesnymi naukowcami. Tak, to prawda. Może jeszcze jedna rzecz, taki kamyczek jakiś. Platon, bardzo ważny filozof, uważał, że o sprawach ostatecznych, czyli generalnie o tym, co przekracza jakby doświadczenie, to, które tutaj mamy, generalnie opisywane naukowo, można najlepiej mówić za pośrednictwem mitu, że jakby to, co ostateczne, ten taki świat, powiedzmy, bogów, nieśmiertelnych dusz, zaświatów, że on się jakby nie poddaje takiej ładnemu ułożeniu w dyskurs filozoficzny, że trudno jest o nim mówić za pomocą takich, powiedzmy, ściśle wyrażonych tez, ale można właśnie o nim opowiedzieć za pomocą takiej obrazowej historii mitologicznej. Ja nie wiem, czy ten świat naturalny istnieje, ale generalnie wydaje mi się, że to jest też wątek, który się często pojawia w filozofii, że mit pozwala na wniknięcie w tą taką strukturę rzeczywistości, powiedzmy, ponadzmysłowej. Tak. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, z czym Kołakowski by się zgodził, z tego jak odebrałem tę książkę. W takim sensie, że ten sposób wypowiedzi mitologiczny, on jest taki zrelatywizowany trochę, że ty nie możesz powiedzieć, że mit jest prawdą albo jest fałszem. Po prostu to jest inny typ wypowiedzi właśnie. Ale to jest taki typ wypowiedzi, który bardzo się przydaje. Przydaje się do opisywania jakichś fragmentów rzeczywistości, właśnie tych fragmentów rzeczywistości, które są tak nieprzejrzyste. I wydaje mi się, że właśnie jakby w krytyce pozytywizmu, która u Kołakowskiego występuje, coś takiego jest na rzeczy, że ten pozytywizm w takiej, powiedzmy, agresywnej, bardziej radykalnej postaci, on by chciał wykluczyć te inne formy mówienia, wykluczyć taki sposób mówienia mitologiczny, powiedzmy. On był do niego nastawiony wrogo. A Kołakowski tego broni i zakłada, że te formy wypowiedzi, one mają swoją wartość, że to jest coś jakby komplementarnego, ta wartość polega na czym innym, ale to nie jest tak, że dyskurs naukowy powinien to wyprzeć, no bo też jakby trudno zaprzeczyć, że jakby no nie sam dyskurs naukowy, ale pozytywizm, czyli jakaś taka światopoglądowa podstawa tego wszystkiego, on krytycznie się odnosił właśnie do religii, do mitologii, zakładał, że to było waloryzowane w określony sposób, jako coś zacofanego, coś co powinniśmy przezwyciężyć. Były w zasadzie dwie metafory, też to jest wymowne, ale metafora jakby takiego prostactwa, nie? Że jakby prości ludzie się interesują tylko mitologią i też taka metafora jakby dziecinności, że w pewnym sensie jakby sama ludzkość była podobna w swojej historii do rozwoju człowieka i to myślenie religijno-mitologiczne jest typowe dla ludzi dzieci, nie? Kiedy Tak. Nie, ośmiolatki generalnie się tym zajmują, a jak już człowiek jest pełnoletni, to pora na naukę, ewentualnie jeszcze tą pozytywną filozofię. Tak, i tutaj bym się zgodził, że same takie wyobrażenia, one mają jakiś mitologiczny charakter. To znaczy, to jest dość naiwne i właśnie warto zwrócić uwagę, że takie przekonanie jest jakimś mitem swoistym i właśnie tak też rozumiałbym tego Kołakowskiego, że właśnie te struktury mitu, one no, paradoksalnie występują tam, gdzie chciałoby się je zwalczać, czasami nawet. Okej, wiesz co, na koniec chciałbym cię zapytać jeszcze, bo już myślałem, że możemy kończyć powoli, już jestem też trochę zmęczony. Masz może jakieś filmy ulubione? Są jakieś takie filmy, które cię kojarzą z filozofią mocno? Wydaje ci się, że kryją jakieś pokłady filozoficzne w sobie, które się nadają do omówienia? Może coś na jakąś kolejną rozmowę, gdybyś miał ochotę pogadać ze mną? Nie, no jasne, jakby wydaje mi się, że w ogóle moje ulubione filmy mają duży potencjał filozoficzny. Matrix, ten pierwszy, na pewno, z uwagi na, no generalnie jakby to, jak postrzegamy świat. Trochę w podobnym klimacie Incepcja Christophera Nolana, a jakby też co jest rzeczywiste, co jest tylko snem. No i też jeden z moich ulubionych filmów to jest Arrival, Nowy Początek, w sumie bardzo podobny tematycznie do Kontaktu. Tak, kojarzę. Więc wydaje mi się, że wszystkie trzy w sumie są science fiction, a wszystkie trzy są dosyć mocno osadzone filozoficznie, więc jeśli będzie okazja w przyszłości o nich porozmawiać, to z chęcią. Ten Arrival rzeczywiście jest ciekawy i tam są też takie wątki, z tego co pamiętam, związane z filozofią języka, jakby komunikacja z tymi obcymi istotami, ale pamiętam, że na obszarze filozofii języka jest właśnie jakiś taki problem, że wszystkie języki, my możemy tłumaczyć jeden język na drugi, wypowiedzi w jednym języku na wypowiedzi w innym, w związku z tym, że one mają coś wspólnego ze sobą. Ale co byśmy zrobili z takim językiem, który jest zupełnie obcy, nie mamy żadnego powiązania i tam ci bohaterowie przed jakimś takim problemem stają, prawda? Więc to pewnie było Tak, ciekawe, jest mocno wątek przekładu. Ten ich język też jest mocno związany z tym, jak oni percypują czas, w sensie ci kosmici, bo oni mają jakąś taką inną percepcję czasu. Musimy sobie odświeżyć Arrival, widziałem w sumie jak się ukazał w kinie,
Ale pamiętam, że naprawdę fenomenalne wrażenie na mnie zrobił. Bardzo filozoficzny film o kontakcie. No dobra, Adam, to dzięki wielkie za rozmowę. Ja zatrzymam nagrywanie, ciebie jeszcze zostawię na chwilę, żebyśmy skończyli rozmawiać, ale jeśli chodzi o to, co mieliśmy do powiedzenia, to co? Chyba wszystko z grubsza omówione, prawda? Dzięki. Dzięki wszystkim za oglądanie.